Dobry wieczór. Już 18, więc chciałem Państwa serdecznie powitać na pierwszym z serii spotkań z youtuberami. I wiem, że nie przyszliście Państwo tutaj oglądać mnie, ale naszego gościa. Jednak chciałem pokrótce streścić, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na taką konwencję i dlaczego nazwaliśmy to Poza Bańką. Więc władze naszej uczelni już jakiś czas temu stwierdziły, że powinniśmy zacząć zapraszać ludzi, których nasi studenci słuchają zazwyczaj dużo uważniej niż naszych wykładowców. I mi akurat przypadła rola doboru gości, więc miałem tą przyjemność, że mogłem wybierać osoby, których kanały sam oglądam. Jednak problem, który miałem na samym początku, polegał na tym, że nie mogłem znaleźć odpowiedniego motywu dla serii spotkań. I to zmieniło się około parę miesięcy temu, kiedy zaprosiłem moich znajomych, których znam od lat. Mieliśmy bardzo miłą pogawędkę, aż nie weszliśmy na temat aborcji. Kiedy weszliśmy na temat aborcji, powiedziałem coś przerażającego. A mianowicie powiedziałem, ale wiecie, że druga strona też ma kilka dobrych argumentów, które nie jest tak łatwo obalić. I wtedy stało się to, co pewnie wielu z was też już przeżyło. Nie zostałem porównany do Hitlera, ale było bardzo blisko. Tak jakby na szczęście całą sytuację zdeeskalowała moja żona. Wciąż się z nimi zadajemy, ale już na pewno chętnie tak do nas nie przyjeżdżają. No i właśnie obserwując swoich własnych znajomych, zobaczyłem, w jakiej bańce oni siedzą, jak szczelnie chronią się przed tym, żeby ktoś powiedział im cokolwiek innego, mimo że znamy się przecież od lat. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na serię Poza Bańką, gdzie będziemy prezentować odmienne opinie różnych osób. Ci z Państwa, którzy są zapoznani z twórczością pana Szymona Pękali, zapewne wiedzą, że jest idealną osobą na taką sytuację ze względu na tozależyzm, czyli kulturę, nie wiem, ideę tozależyzmu, która jednak skłania nas do tego, żebyśmy prowadzili pogłębione debaty i jednak wsłuchiwali się w to, co mówi druga strona. Chciałem dodać, że dlaczego to jest problematyczne. Parę miesięcy temu też widziałem odcinek Billa Mayera, w którym opowiadał historię pewnego Bośniaka, który jest emigrantem do Stanów Zjednoczonych, który miał całkiem niezłe życie w Jugosławii. W 1984 roku, pamiętajmy, była olimpiada w Sarajewie. 8 lat później obserwował, jak jego sąsiedzi mordują się na jego oczach. Oczywiście nie należy się spodziewać, że to samo się stanie w Polsce. Mamy jednak bardzo monolityczną kulturę, żyjemy w dużo większym dobrobycie, a poza tym nie należy straszyć też takimi rzeczami, które raczej są odległe. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się, kiedy nie wsłuchujemy się w drugą stronę, a szczególnie kiedy nie chcemy rozmawiać z drugą stroną. Zanim już oddam głos dla naszego gościa, chciałem tylko powiedzieć, że kolejne 2 spotkania będą odbywać się w kwietniu i w marcu, w kwietniu i w maju. 5 kwietnia będzie Karol Modzelewski, natomiast 10 maja będzie spotkanie z Jankiem Śpiewakiem. W takim razie ja już od siebie na razie tyle. Oddaję głos dla naszego gościa. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Słychać mnie chyba. Ja pozwolę sobie może tu zejść do was troszeczkę niżej. Tak będzie chyba lepiej. Witam w ogóle wszystkich. Jak tak tutaj właśnie widzę młode twarze żądne wiedzy. No hej. I ja jestem od was, jak tak patrzę, myślę, że około kilkanaście lat starszy od większości z was, chociaż niektórzy widzę może w drugą stronę właśnie. Ale te kilkanaście lat
To jest w ogóle bardzo fascynujące, jak człowiek będąc kilkanaście lat starszym, patrząc na samego siebie sprzed kilkunastu lat, zdaje sobie sprawę, jak to większe okienko czasowe daje odrobinę szerszą perspektywę na bardzo wiele spraw. I myślę, że tak na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ja zaobserwowałem, jak przez ten czas ekstremalnie szybko potrafi się zmienić status postrzegania pewnych pojęć. I myślę, że jednym z takich pojęć, wbrew pozorom, jest właśnie wychodzenie z bańki. Ponieważ jeszcze kilka lat temu, z tego co kojarzę, to jest taka moja obserwacja, jak ludzie opowiadali sobie, ten temat w ogóle pojawił się w ogóle gdzieś tam w przestrzeni publicznej, w przestrzeni internetowej, że trzeba wyjść z bańki, że żyjemy w bańkach. I ludzie sobie podawali dalej ten temat, opowiadali, jakie to jest, no, że takie coś istnieje, że trzeba się tym zainteresować, że to jest przejaw bycia świadomym człowiekiem, prawda, świadomym użytkownikiem internetu, świadomym obywatelem i tak dalej. Pamiętam jeszcze za czasów początków kanału, gdzie tam na Wojnie Idei była taka seria jak Idea w 2 minuty. Wtedy taki odcinek, to się wtedy jeszcze Komory Echa nazywało, przynajmniej tak się nazywał ten odcinek właśnie o bańkach światopoglądowych. Znalazł w ogóle na głównej stronie Joe Monstera, tak, strony satyrycznej zasadniczo po prostu, której administracja uznała, że to jest dostatecznie fajna ciekawostka, żeby podzielić się tym ze światem. Ale dzisiaj mam wrażenie, że ten temat już się wielu ludziom po prostu znudził. Że kiedy teraz hasło wyjdź z bańki, trzeba wychodzić z bańki, bo rozejrzyjcie się poza swoją bańką, to jest się kojarzy z pouczaniem kogoś. Ja już słyszałem od wielu ludzi takie zarzuty, że takie, znaczy nie wprost, prawda, ale wyrażane w tym tonie, że do wychodzenia z bańki, no to zachęcają jakieś stare dziady, które mają potrzebę po prostu zanudzania swoich podopiecznych wszystkim wokół, pouczając ich, co mają robić, a czego nie mają robić. Tak nie tak dawno dostałem taki komentarz od pewnego widza, że ja byłem poza swoją bańką i tam są sami idioci, więc nie ma sensu w ogóle, więc można i tak, ale jest to całe to zjawisko tej zmiany takiej, jakie mam wrażenie, zmiany percepcji tematu wychodzenia z bańki, przez to jak szybko przeleciało to przez opinię publiczną, przez opinię internetową, mam wrażenie, że przez to jak szybko to śmignęło, być może przez to temat ten nie został szczególnie dobrze zrozumiany wśród wielu ludzi. Choćby dlatego, czego najlepszym przykładem mam wrażenie jest to, że gdy myślimy o wychodzeniu z bańki, zazwyczaj kojarzy się nam to, no pójdź, porozmawiaj z osobą, która głosuje na inną partię. Z osobą, która przypisuje się do innego światopoglądu. Że mówiąc o wychodzeniu z bańki, domyślnie jakbyśmy mówili, mam wrażenie, że domyślnie mówi się o bańce poglądów politycznych, o bańce światopoglądowej, wyznawanych wartości i tak dalej. I to wszystko też jest istotne, jak najbardziej, żeby nikt nie pomyślał, że to jest nieistotne. Ale ponieważ ten temat tego, że tak jak tutaj zostało powiedziane, dobre argumenty pojawiają się po obu stron kontrowersyjnych sporów światopoglądowych i różnych stron politycznych. Ten temat, mam wrażenie, że gdzieś tam właśnie w tym internecie, w przestrzeni publicznej jest poruszany, funkcjonuje też w książce też, tutaj do której odsyłam oczywiście, został przynajmniej z kilku stron poruszony. To dzisiaj chciałem poruszyć coś innego, inny aspekt baniek, wychodzenia z baniek i w ogóle bycia w bańkach, który jest, myślę, że znacznie bardziej podstawowy niż właśnie bańki tworzone przez poglądy polityczne, przez opinie na temat aborcji, czy na temat kościoła, czy na temat czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że jest bardziej podstawowy poziom. I przykład, jest to przykład opisany w książce, przytoczę go sobie tutaj pokrótce. Kilka lat temu był omawiany, był poruszany, żywo dyskutowany temat zakazu handlu w niedzielę. Nie było to jeszcze wprowadzone, był pomysł, że rząd może to wprowadzić. I ja pamiętam dyskusję wśród moich znajomych, mojej rodziny, moich znajomych ze studiów wtedy, moich znajomych z pracy i była całkowita zgodność, całkowita jednomyślność, że no chyba kogoś powaliło z tym pomysłem. Jak można zakazać handlu w niedzielę? Przecież ja robię wtedy zakupy. I całkowicie była całkowita jednomyślność, że to jest beznadziejny pomysł, że przecież nikt tego nie chce, że rząd w ogóle z tym nie trafił, że to i oczywiście z niektórych stron oczywiście zarzuty, że to Kościół zaszantażował PiS, żeby to zrobił, bo na pewno żaden Polak tego nie chce robić. I jakże zostałem zaskoczony, gdy jakiś czas potem zobaczyłem sondaż, w którym okazało się, że bodajże 60 parę procent Polaków właśnie chce tego zakazu handlu w niedzielę. Pomimo, że ja nie znałem ani jednej osoby, która by tego chciała. I wtedy było to dla mnie
no taka pobudka swego rodzaju. To znaczy, dlaczego? Dlaczego ja w ogóle z tymi ludźmi się nie spotykam, którzy nie chcą tego? No ale potem bardzo szybko doszło do mnie, bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że ci wszyscy moi znajomi, ludzie, z którymi ja się obracam na co dzień, którzy cały czas, za każdym razem powiedzą, że to jest beznadziejny pomysł, że oczywiście, że sklepy powinny być otwarte w niedzielę, to są osoby z wyższym wykształceniem, mieszkające w dużych miastach, zarabiające pewnie ponadprzeciętną, pracujące od 8 do 16 w ciepłym biurze poniedziałek, piątek. I postanowiłem zrobić taki mały eksperyment, to znaczy ilekroć byłem w sklepie i miałem okazję do rozmowy z sprzedawcą, ekspedientem, kimkolwiek, to zadawałem mu pytanie, czy przypadkiem, jeśli mogę zapytać, jakie jest pani zdanie na temat zakazu handlu w niedzielę. I oczywiście no, tam zapytałem jakąś skończoną liczbę osób, to nie jest żadna wielka próba badawcza, ale 100% osób odpowiedziało mi, że tak, zakaz handlu w niedzielę to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ oni pracują w tym sklepie i oni woleliby mieć jednak wolne. I to jest ekstremalnie moim zdaniem ciekawy przykład, ponieważ to jest taki jeden z najbardziej podstawowych przykładów bańki zakrzywiającej nasze postrzeganie rzeczywistości, nasze nawet postrzeganie problemów politycznych, problemów społecznych, wynikające właśnie z tego, że gdzie pracujesz, ile zarabiasz, kiedy masz czas wolny w ogóle i tak dalej. I to nie jest... I wśród tych moich znajomych, w których była całkowita jednomyślność na ten temat, byli ludzie głosujący na różne partie, ludzie wyznający różne w ogóle wartości, można powiedzieć, myślę, ale ponieważ żyli w takiej, ich sytuacja, nie wiem, społeczno-ekonomiczna, myślę, że można powiedzieć, wtłaczała ich do określonego patrzenia na tę konkretną kwestię. I to jest dobry przykład tego, że gdy słyszycie, że o jakimś problemie, prawda, i masa ludzi aferuje się tym problemem, masa ludzi zwraca uwagę, że to jest coś, czym powinniśmy się zająć, że ten problem jest podnoszony jako ważny, znajduje jakiś posłuch i naszą reakcją jest, ale ja nie znam nikogo, kto uważa, że to jest ważne. Ja nie znam nikogo, dla kogo byłoby to istotne. Ja nie znam nikogo, kto by to poparł, pomimo iż przecież rozmawiam z ludźmi o różnych poglądach, to jeszcze niekoniecznie znaczy, że ten temat jest faktycznie nieważny. Być może jest ważny dla ludzi z innym doświadczeniem życiowym. Być może jest ważny dla ludzi właśnie z inną sytuacją, czy społeczną, czy ekonomiczną, czy klasową, czy jeszcze jakąkolwiek inną. I w ogóle temat tych baniek nie tylko światopoglądowych jest o tyle istotny, że dzisiejszy świat, mam wrażenie, że sprawia, że te bańki są jeszcze bardziej szczelne niż dotychczas, ponieważ wiadomo, że sama idea otaczania się ludźmi, którzy są w jakiś sposób do nas podobni, nie jest niczym nowym, nie jest niczym dziwnym i nie jest niczym złym. To nie jest tak, że mamy obowiązek cały czas przebywać z ludźmi, którzy się jakoś fundamentalnie od nas różnią, ponieważ to jest zwyczajnie niewygodne i nie ma sensu oczekiwać, że będziemy cały czas stawiać się w takiej niewygodnej sytuacji. Ale współcześnie, z uwagi na ogromną wygodę komunikacji, dowolność niemalże i wygodę zrzeszania się, dzięki internetowi i dzięki, w cudzysłowie, globalizacji, czy to na skalę globalną, czy to na skalę kraju, czy nawet na skalę miasta, mamy niespotykaną możliwość selekcji interakcji, ograniczania interakcji tylko do tych, które są dla nas wygodne. Proszę się zastanowić, mówię, tutaj są osoby głównie kilkanaście lat młodsze ode mnie, jak często rozmawiacie z ekspedientką w sklepie? Jak często rozmawiacie ze sprzedawcą, ze sprzedawczynią? I nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze te 20 parę lat temu, jak się szło do sklepu, to po pierwsze nie szedłeś do jednego sklepu, tylko do 4 różnych sklepów, bo hipermarketów jeszcze nie było, albo szedłeś na rynek i trzeba było pogadać, fizycznie wymienić jakieś zdania po prostu z ludźmi, którzy stali po drugiej stronie lady. A w tym momencie, to jest taki pierwszy lepszy przykład, tak? W tym momencie ogromna ilość tych takich codziennych, prozaicznych interakcji na takie najbardziej podstawowe, codzienne sprawy, jak nawet kupienie, prawda, zakupów spożywczych, zostały przejęte albo przez hipermarkety, gdzie być może powiesz dzień dobry pani, która kasuje twoje produkty, a może nawet nie, bo kasa jest samoobsługowa, albo w ogóle kupisz to przez internet. I ilość
ludzi, w których obecności musisz być, i tutaj naprawdę względnie, że tak się wyrażę, losowych ludzi z populacji, ponieważ ekspedient w sklepie, no to nie wybierasz go na podstawie zainteresowań czy przynależności do klasy społecznej, prawda? Ilość interakcji z ludźmi, no mówię, z pseudolosowej, że tak powiem, próby, znacząco się ogranicza przez to, jak wiele rzeczy załatwiamy przez internet. I przez to coraz więcej, oczywiście cały ten aspekt ma też bardzo pozytywny, prawda, ma też bardzo pozytywny swój aspekt, ponieważ tak jak to też jest wymieniane wielokrotnie w książce również, że poprzez tą swobodę, prawda, wybierania swoich interakcji, niektórzy w ogóle mają szansę znaleźć interakcję, tak? Ponieważ może byłeś jedynym kiedyś na osiedlu, który interesował się daną tematyką, który był skrzywiony w ten albo w inny sposób, prawda? I szukałeś ludzi skrzywionych w podobny sposób, bo każdy szuka ludzi skrzywionych tak samo jak ona sama. I teraz po prostu masz możliwość ich znaleźć i do nich dojechać autobusem, bo być może nie mieszkają tak daleko, a kiedyś byłeś ograniczony do jednej wioski, do jednego osiedla i być może po prostu odstawałeś. I nie czułeś się z tym komfortowo, nie potrafiłeś siebie zrealizować wcale. Ale w tym momencie, jeżeli ktoś chce i jest w to zaangażowany, nie ma najmniejszego problemu, żeby obracać się i wchodzić w interakcję wyłącznie z ludźmi, czy tam niemal wyłącznie z ludźmi, którzy myślą, mówią i żyją tymi problemami, co my. I to jest bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe dla nas samych. I nie mam tutaj na myśli w tym momencie, ponieważ to też jest z tym wychodzeniem z bańki, o tym, co mówiłem na początku, mam wrażenie, że często jest to odbierane jako stawianie wymagań, że ty musisz poznać, jak myśli, nie wiem, druga strona w cudzysłowie. Musisz dowiedzieć się, jak myślą ludzie, którzy mają inne poglądy. Ale myślę, że jest znacznie bardziej prozaiczny powód tego wszystkiego, to znaczy tkwienie w bańce i oswajanie się z tym, że wokół ciebie funkcjonują wyłącznie ludzie, którzy myślą dokładnie tak jak ty, jest szkodliwe dla samego ciebie z takiego choćby powodu, że wcześniej czy później, to jest nieuchronne, zetkniesz się z ludźmi, którzy są spoza tej swojej bańki i jeżeli nie chcesz wyjść na idiotę, to lepiej, żebyś miał jakieś doświadczenie z obcowania z tymi ludźmi. I w książce również jest opisanych szereg bardzo, bardzo ciekawych przykładów, gdzie ludzie, którzy byli bardzo szczelnie zabetonowani w swoich bańkach, wychodzili nagle na zewnątrz i zaczynali reklamować swoje poglądy w sposób tak odrażający dla przeciętnego obywatela, dla przeciętnego słuchacza internetu, że kończyło się to po prostu stratami wizerunkowymi, że tak się wyrażę, dla samych zainteresowanych. I to jest najlepsza reklama wychodzenia z baniek, czy to światopoglądowych, czy społecznych, czy jakkolwiek, że jeśli tego nie zrobisz, to zwiększasz szansę na to, że gdy nieuchronnie coś cię z tej bańki wypchnie, to wypadniesz nie tak dobrze, jakbyś chciała. I to jest coś, o czym po prostu warto w tym momencie pamiętać. Wracając do baniek takich społecznych, to jest coś, co mam wrażenie, nie wiem, to jest moja subiektywna taka percepcja, że studentom mało się o tym mówi. Na pewno mi bardzo mało mówiono o tym, kiedy ja byłem na studiach, że ludzie, którymi wy jesteście w tym momencie otoczeni, czy to na uczelni, czy być może w pracy, to absolutnie nie jest przekrój polskiego społeczeństwa. W najmniejszym nawet stopniu. To są ludzie, ponownie, żyjący w dużym mieście, zarabiający albo już teraz, albo wkrótce, którzy będą zarabiać ponad średnią raczej i żyjący zupełnie innymi problemami niż, nie chcę używać słowa przeciętny obywatel, ale niż znaczna część po prostu mieszkańców tego kraju. I to wszystko sprawia, że pewne problemy, pewne tematy społeczne po prostu was omijają. A pewne są być może nieproporcjonalnie podnoszone w waszym środowisku, nieproporcjonalnie w stosunku do tego, jak ważne mogą być dla innych ludzi. Nawet w że tak się wyrażę, prozaicznym aspekcie jak IQ. Tak? Tutaj na sali, tak podejrzewam, statystycznie rzecz biorąc, IQ pewnie jest średnie ze 115, coś takiego. To jest całe odchylenie standardowe powyżej średniej. To jest Wydział Ekonomiczny, mam nadzieję, że nie muszę mówić, co to jest odchylenie standardowe. I no się śmieją, więc nie mów. Dobrze, zrozumieliście, bardzo dobrze. To trzeba doczytać potem. Zadanie domowe.
Tak, i tutaj oczywiście właśnie nawet w tak prozaicznym, że tak się wyrażę, temacie jak IQ, ktoś może zaraz zakrzyknąć, że nie, to nie ma znaczenia, bo przecież tak naprawdę to IQ nie ma znaczenia, bo nie ma znaczenia, jakie kto ma IQ, bo to, nie wiem, to odzwierciedla się wyłącznie w testach IQ, co jest absolutną bzdurą. I to, co będzie oczywistym, że to ma znaczenie dla każdego, kto ma styczność z szerszym przekrojem społeczeństwa. Znaczy pogląd, że IQ nie ma znaczenia w tym, jak ludzie patrzą na świat, mam wrażenie takie, że może się tak wydawać tylko osobie, która jest właśnie zamknięta w bańce ludzi o podobnym średnim IQ, takim jak pracownicy akademicy, nie wiem, pracownicy biurowi nawet i tak dalej. I to też nie jest nic dziwnego, to nie jest nic złego, to nie jest nic nienormalnego, że otaczamy się ludźmi, którzy są do nas podobni w jakimś aspekcie, ale to nie wyczerpuje, że tak powiem, różnorodności ludzkiego doświadczenia i ludzkiego patrzenia na niektóre sprawy. Taki pierwszy, lepszy przykład, który ja osobiście bardzo lubię. Moja żona przez kilka lat pracowała w firmie produkującej i sprzedającej beton architektoniczny. I co jakiś czas zdarzał się klient, który chciał dostać płytę betonową z wyciętym na wylot napisem. I po którymś razie moja żona po prostu była już nauczona, że trzeba koniecznie zapytać, czy pan zdaje sobie sprawę, pani, że, zwykle to był pan, że przy wycinaniu na wylot płyty betonowej napisu, to w znakach takich jak cyfra 0 albo cyfra 8 potrzebny będzie stelaż z tyłu albo taki mostek przez całą tą cyfrę, bo inaczej środek wypadnie. I standardową odpowiedzią było, ale jak to? I my się możemy tutaj śmiać i ja jestem pewien, że 99,5% ludzi, jak zobaczyłaby tą bryłę i jak zobaczyłaby fizycznie tą płytę, to by zrozumiała, o co chodzi. Tak, że jak wytniemy 0 na wylot, no to środek nie zawiśnie w powietrzu, tylko wypadnie. Ale kiedy to się odbywa na warstwie abstrakcji, kiedy to trzeba sobie wyobrazić bryłę geometryczną, jakieś przekształcenia jej, a tym właśnie jest wycinanie na wylot płyty betonowej, to ogromna część ludzi po prostu to rzeczy, które dla niektórych z nas są oczywiste, czy to z racji predyspozycji, czy z racji wykształcenia, jednego i drugiego, dla całkiem sporej części populacji absolutnie oczywiste nie są. I to jest taki, mówię, bardzo specyficzny przykład, ale to też jest przykład innego patrzenia na rzeczywistość zupełnie i innego podchodzenia do pewnych takich technicznych w tym aspekcie problemów, tak? No bo to nie jest w ogóle problem światopoglądowy, społeczny i tak dalej, ale jest to już pole do nieporozumień. Ponieważ jak ktoś by nie był przygotowany do tego, to zrobiłby zgodnie ze specyfikacją i te zera by wypadły po prostu, a potem klient byłby nieszczęśliwy, prawda? I to wszystko jest jeden powód, a właśnie jeszcze jeden temat bardzo ważny, a propos bańki społecznej, prawda, powiedzmy. To jest też moim zdaniem powód, może na Wydziale Ekonomicznym może to się spodoba, dlaczego pomysły takie jak na przykład gwarantowany dochód podstawowy, pomysły wprowadzenia tego pojawiają się i są promowane niemalże wyłącznie wśród absolwentów szkół wyższych z wyższym wykształceniem, ponadprzeciętnym IQ, zarabiającym ponadprzeciętnie i mieszkającym w dużych miastach. Ponieważ takim ludziom się wydaje, gdy myślą o idei dochodu podstawowego, to zastanawiają się, co oni by zrobili, gdyby ich podstawowe potrzeby materialne były zaopiekowane przez rząd. Wyobrażają sobie swoich znajomych, co ich znajomi by robili, gdyby nie musieli iść do tej pracy. Co by robili? Może by zaczęli tworzyć sztukę, może by się zajęli pracą aktywistyczną jakąś, prawda, jakimś zaangażowaniem w jakąś ważną sprawę społeczną, może by uczyli się języków, czytali książki, może by w końcu napisali tę książkę, którą zawsze chcą pisać. I to, czy faktycznie by się tym zajęli, czy nie, to jest zupełnie osobny temat, ale co będą robić ludzie w szerszej populacji, gdy wszystkie ich podstawowe potrzeby zostaną zaopiekowane przez rząd, to wiemy przecież. Jest wcale nie mało ludzi, którzy żyją z zasiłków. Ale nie są to ludzie z wyższym wykształceniem, ponadprzeciętnym IQ, mieszkający w dużych miastach i zarabiający ponadprzeciętnie dużo. I takich ludzi w społeczeństwie jest wcale nie mało i nie są to ludzie, którzy uczą się języków w wolnym czasie. Nie są to ludzie, którzy tworzą sztukę w wolnym czasie. I nie są to ludzie, którzy dodatkowe pieniądze, które uda im się zarobić, przeznaczają na samorozwój. I
Jeśli ktoś nie zna takich ludzi, to może mu się wydawać, że zaopiekowanie się tym podstawowym problemem będzie miało właśnie taki skutek. Bo może faktycznie u niego by miało, może u jego znajomych by miało. Ale jego znajomi to nie jest, broń Boże, przekrój przez całe spektrum społeczeństwa. Kolejną kwestią, która przykłada się do być może niezrozumienia tego problemu, jest to, że gdy mówi się, że trzeba wychodzić z bańki, wyjdź z bańki, nie siedź zamknięty w bańce, to bardzo często kojarzy się to, mam wrażenie, ludziom, że nie wiem, że jak ktoś jest, nie wiem, że jak ktoś nie jest oświecony, to siedzi w bańce, a tacy prawdziwi oświeceni ludzie, którzy rozumieją, o co chodzi w świecie, to nie są zamknięci w bańce. No ale to jest ponownie trochę bzdura, ponieważ każdy do pewnego stopnia jest zamknięty w bańce i nie da się z tego zrezygnować. Z tego powodu, dla którego mówiliśmy na samym początku. Wygodnym jest otaczać się ludźmi podobnymi do nas, pod różnym aspektem i nie ma niczego złego w tym. Nie ma sensu w najmniejszym nawet stopniu oczekiwać, że ktoś będzie się otaczał ludźmi na co dzień, z którymi niewygodnie jest mu przebywać. To można robić na pewną krótką metę, ale na dłuższą metę po prostu człowiek się zwyczajnie tym zmęczy. I to nie jest tak, że celem, że gdy się mówi wyjdź z bańki, to nie znaczy, że powinieneś przestać być w bańce, bo to w ogóle nie jest możliwe, podejrzewam. Celem tego jest uświadomienie, przede wszystkim nam, sobie samym, że poza naszą bańką też są ludzie, którzy mają wartościową perspektywę, która być może nawet jeżeli nas nie dotyczy, bo ta perspektywa może, tak jak mówiliśmy, zwłaszcza to jest w przypadku tych baniek społecznych, to nie jest inne spojrzenie na kontrowersyjną politykę jakąś, ale ta perspektywa być może nas nawet nie dotyczy. Może ich spojrzenie jest nie do zaaplikowania w naszym życiu, ale może jest do zaaplikowania w życiu milionów ludzi, którzy są poza naszą bańką. I zrozumienia, że ta perspektywa na zewnątrz naszych baniek jest warta odwiedzenia raz na jakiś czas. Nie po to, żeby nagle zmienić fundamentalnie swój światopogląd i... Znaczy wiadomo, czasami to się tak kończy, że przemyślimy to, co myślimy, prawda? Okaże się, że ktoś miał faktycznie lepsze argumenty i trzeba gdzieniegdzie się na tym światopoglądzie przesunąć. I to jest, jeżeli dochodzimy do takich wniosków na podstawie argumentacji, to dobrze, to zdrowo, tak? Jeżeli ktoś zmienia zdanie, bo został przekonany, to świetnie. Natomiast w wychodzeniu z bańki też nie chodzi o to, żeby nagle przestać myśleć tak, jak się myślało dotychczas, ale żeby dowiedzieć się tą drugą perspektywę. Nawet jeżeli ona nas nie przekona, to żeby przypomnieć nam, żeby uświadomić sobie o tych innych perspektywach, o tych innych poglądach, o tych innych wizjach, czy to na problemy społeczne, czy polityczne, czy jakiekolwiek jeszcze inne, które są dla ludzi, które są na tyle wartościowe, że ludzie się wokół nich orientują, że ludzie wokół nich orientują. Nawet jeżeli my się nadal z nimi nie zgadzamy, to jeżeli wokół jakiegoś poglądu, wokół jakiejś postawy orientuje się masa ludzi, to my nadal możemy uważać, że to jest błędny pogląd, ale jeżeli masa ludzi odnajduje w nim coś, co odpowiada ich problemowi, ich wizji na świat, to znaczy, że coś w tym jest. Nawet jeżeli to jest nieoptymalne nadal, to jest to coś, co przynajmniej odpowiada na pewien problem. I to jest najważniejsze w procesie, czy właśnie nawet nie w procesie, w postawie wychodzenia z baniek. W postawie wychodzenia z baniek, żeby raz na jakiś czas wyjrzeć nieco, żeby wiedzieć, że poza twoją bańką też są po prostu wartościowe perspektywy, które warto raz na jakiś czas poznać. Nie po to, żeby się automatycznie z nimi zgodzić, bo zaczynam się powtarzać. Natomiast wracając do tego komentarza, który wspomniałem na początku, tak, jednego z widzów, który mówił, że był poza swoją bańką i tam są sami idioci, ja nie wątpię, że on mógł mieć takie doświadczenie, ponieważ to nie jest żaden problem. No jeżeli wyjście z bańki polega na wejście w sekcję komentarzy na Facebooku, na grupce, która jest zorientowana wokół nienawidzenia tego, co ty akurat lubisz, no to jasne, że można odnieść takie wrażenie, bo raczej nie będzie tam zbyt merytorycznych, że tak powiem, argumentów na ten temat. Ale po pierwsze warto zdać sobie sprawę, że ludzie, w cudzysłowie, z drugiej strony, bez najmniejszego problemu mogliby trafić do środowiska, które twoje poglądy przedstawiłoby w karykaturalny, obrzydliwy i upośledzony sposób. A po drugie, czytanie komentarzy nie jest najlepszym sposobem wychodzenia z bańki. Tak? To znaczy warto
To jest też coś, co jest opisane w książce. Nawet w takim medium, jakim są komentarze internetowe, warto zachować otwartość na rozmowę z drugą osobą. Nawet jeżeli ta osoba zaczyna od bluzga w twoją stronę. Ponieważ to nie zawsze działa, ale mi się to, że tak powiem, mi się to udało wykonać zaskakująco dużą liczbę razy, że w momencie, kiedy osoba zaczyna do ciebie wyskakiwać z stereotypem, jakąś nienawiścią, być może jakimś po prostu bluzgiem, a twoją odpowiedzią nie jest oż ty, zaraz ja ci wymyślam, tylko okej, dlaczego tak uważasz? Co dokładnie ci się nie podoba w mojej postawie? Czy na pewno uważasz, że dobrze scharakteryzowałeś to, co ja myślę? Niejedna osoba po czymś takim się reflektuje i może z tym człowiekiem da się pogadać. Być może on reagował hejtem, używając, że tak powiem, popularnego dziś słowa, dlatego, że sam w cudzysłowie twojej strony spotkał się też wyłącznie z hejtem. Może wydawało mu się, że to jest jedyny sposób komunikacji. I w momencie, kiedy pokazujesz mu, że możesz z nim pogadać, to nagle możecie porozmawiać. I to nie znaczy, że przekona jeden drugiego. Prawdopodobnie nie. Na pewno pojedyncza wymiana zdań w internecie raczej tego nie sprawi, ale może i ty, i on wyjdziecie z tej wymiany z poczuciem, że po drugiej stronie też są ludzie, z którymi być może ja się nie zgadzam, ale mogą mieć sensowny wkład w tą dyskusję. I po prostu warto pamiętać, że tego typu relacje, tego typu kontakty są możliwe, choć jednocześnie to nie znaczy, że z każdym zawsze da się pogadać, prawda? To też ważne, żeby tych rzeczy, o których mówimy, nie posuwać do jakiegoś ekstremu. Między innymi dlatego w książce jest rozdział herezje, tak? O herezjach tozależyzmu. I to znaczy postawach, na które być może szczególnie narażeni jesteśmy, wcielając w życie tę ideę. Na przykład czegoś takiego, jak rozmawianie w kółko z ludźmi, którzy już wielokrotnie pokazali, że nie mają ochoty w ogóle na rozmowę, tylko na przykład na ideologiczną agitację, prawda, w kontakcie z tobą. To znaczy nie masz obowiązku gadać z każdym, za każdym razem wchodzić w interakcję z takimi osobami, ale żeby wyłapać osoby, że tak się wyrażę, żeby wykluczyć interakcje, które faktycznie są jałowe, też pierwszym krokiem jest jakaś otwartość na nie. Tak? Znaczy jesteś otwarty na kontakt z tą osobą, ale 3 wymiany zdań, sorry, nie dogadamy się, zaprezentowałeś swoją postawę, uważam, że jest tylko i wyłącznie szkodliwa i nie ma obowiązku tego kontynuować w nieskończoność, prawda? Ale żeby się dowiedzieć, że takie rzeczy, że takiego rodzaju interakcje są, no to trzeba być otwartym. I miejmy nadzieję, że po prostu nie będziemy mieli takiego doświadczenia, jak ten pan cytowany już 2 razy, bo może miał po prostu pecha. No i właśnie, za kilka tygodni będzie tutaj Jan Śpiewak. No właśnie. To jest Wydział Ekonomiczny, więc podejrzewam, że sama jego obecność tutaj będzie pewnego rodzaju wyjściem z bańki dla wielu ludzi. Natomiast myślę, że właśnie Jan Śpiewak jest bardzo dobrą osobą do wychodzenia, do tego rodzaju aktywności jak wychodzenie z bańki. A dlaczego? Nie dlatego, że jego rozwiązania problemów społecznych są jakieś delikatne, czy że może byśmy się nawet trochę z nimi zgodzili. Znaczy ja bym się z nimi rażąco nie zgadzam. Podejrzewam, że ponownie zgadując, że tak powiem, jest to Wydział Ekonomiczny, więc zgaduję, że tutaj większość ludzi też się rażąco nie zgodzi z jego postulatami rozwiązywania wielu problemów, zwłaszcza ekonomicznych. Ale jednocześnie jest to osoba, która, ponownie, to jest moje wrażenie tej osoby, która postuluje niektóre niekoniecznie pozytywnie oceniane przez nas, może nawet, nie wiem, socjalistyczne rozwiązania pewnych idei, pewnych problemów, ponieważ naprawdę uważa on, że to jest dobry sposób na odniesienie się do problemów jakichś grup zmarginalizowanych, a nie na odwrót. To znaczy, że nie odnosi się do problemów grup zmarginalizowanych, bo to jest super pomysł na wprowadzenie socjalizmu, tylko proponuje jakieś redystrybucyjne czy kolektywistyczne postulaty, bo wierzy, że to może poprawić czyjeś życie. A to wcale nie jest oczywiste, żeby to działało w ten sposób, ponieważ nie brakuje przynajmniej w moim doświadczeniu, nie brakuje osób, które, no właśnie raczej powiedziałbym, że traktują instrumentalnie wszelkie odnoszenie się do, że tak się wyrażę, grup marginalizowanych, ponieważ to jest krok do stworzenia, prawda, utopii tej czy innej, prawda. Ale Jan Śpiewak jest bardzo dobrym przykładem osoby, która, ponownie, to jest moje wrażenie, nie wiem, co siedzi w jego głowie, bo nigdy nie mogę tego wiedzieć,
która sprawia wrażenie osoby, która ma naprawdę bardzo dobre intencje. Nawet jeżeli z jego rozwiązaniami możemy się rażąco nie zgadzać, ale to już stwarza przestrzeń do rozmawiania. I ja nie bardzo wyobrażam sobie, jakich argumentów Jan Śpiewak mógłby użyć, żeby mnie przekonać do swoich pomysłów na ekonomię, ale w tej przestrzeni możemy rozpoznać, że co do zasady oboje byśmy nawet pewnie chcieli rozwiązać te same problemy, chociaż mamy zupełnie inne pomysły na podejście do tego. I ponownie, podejrzewam, że on tutaj też niewiele osób, że tak powiem, przekona, ale jest to właśnie doskonały przykład osoby, która jest żywym przykładem tego, że w cudzysłowie po drugiej stronie jest zrozumiała perspektywa. Bo w momencie, kiedy się zgodzimy co do celów, ale nie zgadzamy co do środków, no to jest miejsce właśnie na rozmowę, jest miejsce na dyskusję, jest miejsce na przekonywanie się, że okej, ale mój sposób będzie skuteczniejszy, ale nie, bo mój sposób będzie skuteczniejszy, ponieważ jeżeli oboje się przykładowo zgadzamy, że nie wiem, wolelibyśmy ulżyć najmniej zarabiającym w Polsce, tak, to jedna osoba może powiedzieć, że no to musimy rozdystrybuować trochę dóbr, a drudzy powiedzą, nie, musimy obniżyć podatki dla tej konkretnej grupy społecznej w pierwszej kolejności. No i tutaj jest pole do dyskusji, co skuteczniej zrealizuje ten cel. Ale w większości mam wrażenie tego typu sporów, jedna strona zakłada, że ta strona, nie wiem, bardziej progresywna tak naprawdę tylko i wyłącznie nienawidzi bogatych i chce im odebrać pieniądze, a tamta druga strona zakłada, że ludzie wcale nie chcą pomóc biednym, tylko niech każdy, że tak powiem, ma za swoje, tak? Bo jak ktoś jest biedny, to jest na pewno jego wina. I niewątpliwie po jednej i po drugiej stronie również takie osoby są. To też jest istotne, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, nie ulec złudzeniu, że z każdym da się pogadać, że każdy ma dobre intencje, że z każdym po prostu się nie rozumiemy. Nie, ale są osoby, z którymi bez wątpienia, jeżeli tylko otworzymy pewną tą furtkę komunikacji, to można się w relacji z nimi po prostu zostać ubogaconym o nową perspektywę. Ponieważ tak jak, już tak kończąc tę część prelekcyjną, w wychodzeniu bańki przede wszystkim chodzi o zrozumienie, że w cudzysłowie po tej drugiej stronie kontrowersyjnych kwestii światopoglądowych są też ludzie, którzy mogą mieć uzasadnioną postawę, którzy nie są zmanipulowani, głupi albo źli, tylko być może tacy ludzie być może też tam są, tak? W sensie, i być może po naszej stronie, prawdopodobnie po naszej stronie też tacy ludzie są, ale że kontrowersyjne kwestie społeczne to nie jest spór głupich ludzi z mądrymi, to nie jest spór ludzi empatyzujących z nienawistnikami, tylko to jest spór ludzi, którzy mają różne perspektywy na dany problem. I prawdopodobnie jedna z tych stron ma więcej racji, ponieważ zazwyczaj są to problemy techniczne, nie zawsze, ale zazwyczaj. Prawdopodobnie jedna z tych stron ma więcej racji, ale to nie znaczy, że ta, która ma mniej racji, nie może zgłosić żadnych wartościowych perspektyw do tego, ponieważ zazwyczaj po prostu może. No właśnie, ponieważ wiele tematów, z którymi się mierzymy na co dzień, jest skomplikowana po prostu, jest nieoczywista i wymaga zróżnicowanych perspektyw, bo gdyby były oczywiste, gdyby były jednoznaczne, gdyby odpowiedź na dany temat była tak, tak, nie, nie i nic więcej nie trzeba tu dodawać, to nie byłaby to kontrowersyjna kwestia społeczna. Kłócimy się o pewne rzeczy, ponieważ one są nieoczywiste. I po prostu myślę, że zachęcam, żebyśmy wszyscy do tego o tym pamiętali i dziękuję. Okej. Szczerze mówiąc, odpowiedziałeś na trochę pytań, które miałem zamiar ci zadać, ale dzięki temu może dojdziemy do tych pikantniejszych. Więc zacznijmy bardzo lekko. Możesz nam pokrótce opowiedzieć, jak to się dzieje, że absolwent automatyki i robotyki na AGH zostaje twórcą kanałów, które starają się nam wyjaśnić, jak działa społeczeństwo i kultura. Na szczęście to jest pytanie, na które odpowiadam za każdym razem, gdy gdziekolwiek jestem, więc mam już gotową odpowiedź. Na szczęście jest i to nie szkodzi, że ta odpowiedź jest napisana na naszym profilu na Patronite, na stronie głównej. Więc oczywiście, jak już prawdopodobnie niektórzy z was słyszeli kilkukrotnie, kilka lat temu,
Znaczy tak, ja zawsze interesowałem się nieco historią, nieco polityką i to jest chyba kwestia trochę predyspozycji po prostu, to znaczy nie predyspozycji, co ja mówię, usposobienia po prostu, że interesują nas różne tematy, niezależnie od tego, w których ostatecznie trafiamy zawodowo. Bo ja 7 lat pracowałem jako inżynier oprogramowania, ale kilka lat temu obserwując to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, społecznej, politycznej, zacząłem po prostu obserwować niepokojące podobieństwa do rzeczy, które bardzo, bardzo dobrze znamy z historii. To znaczy określania, że nasz naród dzieli się na 2 grupy, z których jedna jest po prostu dobra, a druga jest po prostu zła. I określenie, że konflikty polityczne to jest tak naprawdę walka dobra ze złem. I jeżeli tylko na krok odstąpisz od naszej bardzo wąskiej ortodoksji, to natychmiast jesteś oskarżany o kontraszty z siłami ciemności. O świeckie wersje tego, co kiedyś się w ten sposób nazywało. I minimalna nawet znajomość historii choćby XX wieku potrafi pokazać, do czego mogą prowadzić takie rzeczy. I to, co powiedziałeś na samym początku o Jugosławii, to jest oczywiście pewien przykład ekstremalny. I nie chodzi o to, żeby straszyć, ale żeby zdać sobie sprawę, że może być kilka lat różnicy między międzynarodową imprezą sportową a ludobójstwem w jednym miejscu. I ponownie, jasne, mamy zupełnie inną sytuację społeczną. To nie chodzi o to, żeby straszyć, że u nas tak będzie, bo ja myślę, że naprawdę jesteśmy dalecy jeszcze od tego, ale tego typu transformacje, że tak się wyrażę, tego typu przemiany relacji międzyludzkich są możliwe. Były możliwe w Europie jeszcze 30 lat temu. To nie jest taka dawna historia. I właśnie po to, żebyśmy nie musieli się martwić, czy się tutaj zaczniemy zaraz maczetami zabijać na ulicy, warto mieć z tyłu głowy, że tego typu zjawiska się wydarzają. To nie są rzeczy całkowicie nierealne. I ponownie, nawet nie przechodząc do aż tak drastycznych skutków, to po prostu zacząłem obserwować powroty idei, które nigdy nie powinny wrócić po prostu z mroków historii, takich jak odpowiedzialność zbiorowa, prawda, i tego typu patrzenie na konflikty, jak mówiłem wcześniej. I się zastanowiłem, czy ja mógłbym coś zrobić w tym temacie. Czy jest coś, co ja mógłbym zmienić. I nie wiem czy pierwszą, ale ostatecznie stwierdziłem, że jedną z rzeczy, które mogę zrobić, jest tłumaczenie i publikowanie w internecie materiałów, które ja uważam za wartościowe. Bo tak w ogóle się zaczęła Wojna Idei, kanał na YouTube. Na początku zaczął się od tłumaczenia zagranicznych wykładów. I ostatecznie przerodziło się to w jakieś moje opracowania tych materiałów i potem rozwinęło się na 2 kanały, prawda? I że tak powiem, tak się to toczy już 6. rok tak naprawdę, więc pokrótce odpowiadając. A możesz nam powiedzieć, jak w takim razie wygląda twój dzień w pracy? Niestety nie mogę, bo każdy jest inny. Nie licząc poniedziałków, kiedy się śpieszę z prasówką. Nie, tak naprawdę to ja prawdopodobnie mam dalece nieoptymalnie zorganizowany dzień pracy. To znaczy podejrzewam, że mój dzień pracy wygląda tak jak dzień pracy całkiem sporej liczby firm jednoosobowych. To znaczy jest to gaszenie bieżących pożarów od 8 do 16, a potem od 16 do 20 jakaś normalna praca. I oczywiście troszeczkę przesadzam, ale jest to... Żonglujemy cały czas kilkoma albo kilkunastoma, być może nawet czasem równolegle dziejącymi się projektami. Czy to jest pisanie scenariuszy, czy właśnie pisanie tej prasówki, czy pisanie jakiegoś mojego własnego komentarza do czegoś, czy nie wiem, takich prozaicznych rzeczy jak nowe wzory na koszulki, prawda, tego typu rzeczy też wchodzą po prostu ostatecznie do tego dnia pracy, więc obawiam się, że tutaj nie będzie jakiejś takiej pięknej wizji, że nie wiem, kreatywnie się pobudzam do myślenia rano, żeby potem coś pięknie napisać, prawda? Nie, no jest to raczej rzeźbienie, nie powiem w czym, żeby po prostu utrzymać w miarę możliwości zarówno jakość tych materiałów, jak i ich częstotliwość, ponieważ to wymusza trochę też platforma, prawda, bo to jest takie fajne. Dlaczego nie możesz wypuszczać jednego materiału na miesiąc, ale takiego naprawdę, takiego długiego, prawda, i akademickiego? No mogę, ale wtedy bym nie mógł robić wyłącznie tego, że tak się wyrażę, tak? To znaczy to jest wbrew pozorom siedzenie na YouTubie
nawet jeżeli chce się robić coś być może odrobinę bardziej ambitnego niż pokazywanie śmiesznych kotów, jest obostrzone ramami platformy, tak? To znaczy, mówię, to jest dokładnie to, co było powiedziane wcześniej, że jeżeli by ktoś chciał wypuszczać jeden materiał, nie wiem, ale taki godzinny, ale na miesiąc, no to można, prawda? Tylko że wtedy się nie istnieje na tej platformie, prawda? A jeżeli celem jest też dotarcie z jakąś wartościową treścią do być może odrobinę szerszej grupy, to siłą rzeczy trzeba odrobinę szanować ramy tej platformy, nawet jeżeli wolelibyśmy, żeby to było wszystko zorganizowane nieco inaczej. Możesz nam powiedzieć, bo tak jakby nie wszyscy tutaj cię znają, na czym polega tozależyzm? Jak jest to opisane w książce, którą notabene będzie można sobie kupić po wykładzie, jeżeli ktoś ma ochotę z autografem. Jesteśmy na Wydziale Ekonomii, więc na pewno to rozumiecie. Jak jest to opisane w książce, tozależyzm jest postawą, która zakłada, że większość właśnie kontrowersyjnych tematów społecznych, politycznych, ideowych co do zasady jest skomplikowana i wymaga rozpatrzenia z różnych perspektyw. I to może brzmieć trywialnie i tak jak jest to opisane, że tak się wyrażę w książce, bo jestem pewien, że niektórzy ludzie stwierdzą, że to jest przecież oczywista postawa, ale patrząc na to, jak wyglądają dyskusje na tematy kontrowersyjne, światopoglądowe, mam wrażenie, że to nie jest zdecydowanie oczywiste. A nawet jeżeli komuś się wydaje, że to jest postawa oczywista, nawet jeżeli ludzie, jakby się ich świadomie zapytało, to by powiedzieli, że tak, no oczywiście, że tak jest, to mało kto faktycznie wdraża w to w życie. To znaczy mało kto faktycznie w temacie aborcji przykładowo, który jest ekstremalnie skomplikowany, ekstremalnie kontrowersyjny mam na myśli, to miałem na myśli, jest ekstremalnie kontrowersyjny. Mało kto, gdy usłyszy, hej, posłuchajmy perspektywy drugiej strony, powie, no rzeczywiście jestem ciekaw, co oni mają do powiedzenia, tylko raczej jest to reakcja na stos, prawda? I też myślę, że jest to... Temat aborcji jest w ogóle bardzo ciekawy do omawiania w tej kwestii i też jest to jeden z pierwszych rozdziałów zaczyna się właśnie od tego, że temat aborcji w Polsce przez bardzo wielu ludzi jest postrzegany jako spór ludzi troszczących się, empatycznych ludzi broniących praw jednostek z nienawistnikami, którzy swoją ideologią usprawiedliwiają zbrodnie. I co ciekawe, obie strony powiedzą to samo. Tylko wyobrażają sobie, że to oni są tą empatyczną stroną, a to druga jest ta nienawistną, ale mogliby użyć tych samych słów na określenie tej drugiej strony. I ponownie jest to rozpisane tam szerzej. Natomiast tozależyzm nie jest ideologią polityczną, nie wiąże się stricte z jakimś światopoglądem, być może co najwyżej wyklucza się z pewnymi światopoglądami, które na przykład w sposób utopijny zakładają, że tylko my mamy rację, wszyscy inni są w błędzie, a jeżeli nie myślisz dokładnie tak jak my, to jesteś zdrajcą, to z takimi światopoglądami się wyklucza. Natomiast jest raczej, powiedziałbym, taką nakładką światopoglądową, która zachęca do zrozumienia innych perspektyw, nawet jeśli nie po to, żeby się z nimi zgodzić, bo to tak jak mówiłem, nie o to chodzi, to żeby wsłuchać się w głosy w cudzysłowie drugiej strony w danym konflikcie, ponieważ oni, nawet jeżeli my mamy dobre powody, by sądzić, że racja leży bliżej naszej strony, to ta druga strona nadal może zgłosić pewne uwagi, które my moglibyśmy ominąć. Ponieważ jeżeli... Ponownie, jesteśmy na Wydziale Ekonomicznym, tak? Nawet jeżeli założymy, powiedzmy na potrzeby dyskusji, załóżmy, że bardziej wolnorynkowa, bardziej zdecentralizowana ekonomia jest skuteczniejszym sposobem odnoszenia się nawet do bogacenia się społeczeństwa, nawet do wychodzenia ludzi z biedy i tak dalej, to i tak ludzie, którzy optują za takim pomysłem, który powiedzmy, że jest obiektywnie bardziej skuteczny w rozwiązywaniu tego technicznego problemu, ludzie, którzy optują za takim rozwiązaniem, rzadziej zwracają uwagę na
problemy z nierównościami społecznymi, na problemy, które tak ustawiony system może po prostu może stwarzać systemowe bariery, powiedzmy, systemowe bariery, z którymi mierzą się niektórzy ludzie, co prędzej zgłoszą osoby, co do zasady postulujące jakąś redystrybucję, jakieś centralne zarządzanie tego typu tematem, które nawet jeżeli obiektywnie, powiedzmy, załóżmy na potrzeby tej dyskusji, jest mniej skutecznym rozwiązaniem tego problemu, to i tak ta strona prędzej zwróci uwagę na pewne realne problemy, które ta strona, w cudzysłowie bliżej prawdy, prędzej ominie. I dlatego właśnie, rozgadałem się o tym tozależyzmie, ale tozależyzm zachęca do uwzględniania tych perspektyw właśnie po to, by szukać, bo to między innymi pozwala uzupełniać dziury we własnym po prostu światopoglądzie. Wyjaśnię jedną rzecz, że byłbyś zaskoczony, ile ekonomistów ma zaskakująco lewicowe poglądy. Ja bym nawet wręcz powiedział, że większość moich znajomych ekonomistów ja jestem bardzo mainstreamowy, więc tutaj może też jestem wyjątkiem, ale większość moich kolegów zaskakująco ma lewicowe poglądy. Ale ekonomiczne? Ekonomiczne. Okay. Ekonomiczne. To może się stereotypem tu posługuje, bardzo możliwe. Okej, a możesz nam jeszcze powiedzieć w takiej sytuacji, czym tak naprawdę tozależyzm różni się od symetryzmu? Jeżeli jeszcze mogę tutaj dodać, na przykład redaktorzy Mazurek i Stanowski bardzo często określani są mianem symetrystów. I czy zgadzasz się z takim postawieniem sprawy? To zależy, jak rozumiemy symetryzm. Tak, ponieważ symetryzm można rozumieć albo jako symetryzowanie, nie wiem, win, zaangażowania, zasług i tak dalej. I jeżeli tak rozumiemy symetryzm, to tozależyzm absolutnie nie powinien być symetrystyczny, ponieważ oczywiście istnieją pewne konflikty, w których obie strony mają tyle samo racji. Mogą istnieć takie konflikty, ale ogromna większość konfliktów zdecydowanie nie jest taka. W ogromnej większości konfliktów ktoś jest bliżej tej prawdy, a zwłaszcza gdy w tych konfliktach dochodzi do jakiegoś rodzaju spięć, jakiegoś rodzaju przemocy być może, prawda, i tak dalej, to prawdopodobnie jedna strona jest w znacznie większym stopniu agresorem, a druga ofiarą. I w takich sytuacjach próba symetryzowania tego typu spięć jest szkodliwa dla tej ofiary, ponieważ jeżeli jeden bije drugiego, a my mówimy, no dobra, teraz pogódźcie się i podajcie sobie ręce, to jest krzywdzące dla tego, kto właśnie został pobity. Tak? Być może niektórzy ze szkoły pamiętają tego typu rozwiązania. Więc jeżeli tak rozumiemy symetryzm, to to książka dokładnie przestrzega przed tym, ponieważ no mówię, to jest w rozdziale herezje, tak? To znaczy być może ludzie, którzy stosują tozależyzm, mogą być szczególnie podatni na wpadanie w tego typu postawy, od czego zdecydowanie odradzamy. Natomiast też symetryzm można rozumieć, na przykład pan Woś, tak, się określa sam siebie mianem symetrysty w tym sensie, że gdy jedna strona robi coś złego, to on czuje się w obowiązku wskazać, że druga strona też nie jest święta. On tak to samo, o ile dobrze pamiętam, opisuje. I myślę, że w pewnym aspekcie można tak... Są zastosowania takiej postawy mieszczące się w tozależyzmie, ale ponownie tego typu rzeczy trzeba robić z wyczuciem. Tak? To znaczy myślę, że są jak najbardziej. Myślę, że są jak najbardziej sytuacje, gdy wychodzi na jaw, nie wiem, kolejny negatywny aspekt w cudzysłowie jednej strony, to może warto przypomnieć, że dobra, rozważmy to w kontekście tego, że druga strona też nie jest święta, ale też na pewno są sytuacje, gdzie tego typu podejście byłoby przejawem właśnie jakiejś nieczułości, prawda, czy jakiejś bierności, czy jakiegoś właśnie symetryzowania w tym pierwszym aspekcie. A czy redaktor Mazurek i Stanowski są symetrystami? Za mało ich oglądam, żeby to stwierdzić, więc się tu nie wypowiem. Okej. A możesz nam powiedzieć, na ile jesteśmy podzieleni? Bo tak jakby jeżeli obserwujemy media, wygląda, że jesteśmy podzieleni bardzo. Jednak jeżeli zastanowimy się nad tym trochę głębiej, wygląda, że więcej nas łączy niż dzieli. I skoro więcej nas łączy niż dzieli, jak kończymy w sytuacji takiej polaryzacji, jaką mamy teraz? Odpowiedź na pytanie, jak bardzo jesteśmy podzieleni, brzmi coraz bardziej, bo jesteśmy podzieleni coraz bardziej. Choć dobrym sposobem, by uzmysłowić sobie, jak bardzo mamy wiele wspólnego, jest porównanie nas
z jakimiś ludźmi z kategorycznie innej bańki, tak jak inna kultura czy inna cywilizacja, prawda? I no, teraz wojna na Ukrainie trochę wymusza trochę, że my się tu możemy kłócić między PiS-em a PO, ale chyba nikt by nie chciał, prawda, polityki Putina tutaj, prawda? Bo pomimo, i to jest właśnie takie do pewnego stopnia budujące, że możemy się tutaj obrzucać inwektywami, prawda, od szatanów wyzywać na co dzień, ale jak przychodzi co do czego, to przynajmniej na niektórych aspektach na chwilkę jesteśmy w stanie podać sobie ręce. Wolałbym, żeby to wszystko znacznie dłużej trwało. Ale też fakt, że wojna trwa już ponad rok, prawda, sprawia, że niestety nasze te chwilowe zrywy jedności bardzo szybko wygasają i obawiam się, że wróciliśmy już do standardowej wojny polsko-polskiej. Natomiast tak, jesteśmy podzieleni w tematach, które dla nas są ekstremalnie ważne, ale możemy wrócić znowu do tematu aborcji. To jest też temat rozpisany bardzo ciekawie w książce moim zdaniem, że my się możemy kłócić, kiedy i w jakich okolicznościach można przerwać ciążę i czy w ogóle, ale jeżeli by ktoś zapostulował zabijanie narodzonych już dzieci, no to wszyscy zgodnie by zakrzyknęli, że to jest zbrodnia. Tymczasem wcale nie mało miejsc na świecie uważa tę praktykę nadal za względnie dopuszczalną. Takie miejsca jak w Indiach, gdzie w niektórych dystryktach statystyki opieki społecznej sugerują, że 60% narodzonych dziewczynek jest zabijanych po prostu ze względów kulturowych, czy miejsca takie jak Chiny, gdzie jeszcze w latach 90., prawda, tam niektóre odcinki rzeki były po prostu znane z tego, że tam się wyrzucało noworodki, czy takie miejsca jak Pakistan, gdzie organizacje narodowe dosłownie stawiają banery, że proszę nie zabijać dzieci, tylko zostawić je u nas, my je przygarniemy. I tak ekstremalnie polaryzujący temat, jakim jest aborcja w Polsce, w porównaniu do naprawdę niemałej części świata, to są bardzo duże miejsca, te, o których wspomniałem, okazuje się, że nawet jeżeli my się różnimy bardzo w tej ważnej kwestii, to nie jest błaha kwestia, to w porównaniu do całkiem sporej części świata mamy jednak znacznie więcej wspólnego ze sobą niż z tymi ludźmi spoza naszej bańki, że tak się wyrażę, tej takiej dość dużej. I myślę, że to nie rozwiąże tych naszych problemów, prawda? Ale myślę, że warto zdawać sobie sprawę, że te wszystkie nasze wojny kulturowe, to póki co w ogromnej większości, chociaż pewnie byłyby od tego wyjątki, póki co w ogromnej większości to są wojny domowe w naszej kulturze, która jednak wychodzi z pewnych wspólnych założeń. I to jest kolejne pole do znajdowania porozumienia i do znajdowania zrozumienia tej drugiej strony. I ponownie, nadal są to problemy, które trzeba przepracować. Nie można udawać, że to nie jest problem czy konflikt, ale warto mieć to w tej perspektywie, że to nie są aż tak, że istnieją znacznie większe różnice światopoglądowe niż te, które mamy tutaj. To w takim razie, skoro jesteśmy tak podobni, to możesz nam powiedzieć, co tak bardzo napędza radykalizację poglądów i polaryzację społeczeństwa? To jest temat na godzinną odpowiedź. Rozumiem. Pokrótce? Pokrótce. Przeniesienie relacji do internetu, gdzie nie postrzegamy w ogóle drugiej osoby i postulatu politycznego jako faktyczne, jako dosłowne znaczenie, tylko bardzo często traktujemy, przez internet powiemy drugiej osobie, jesteśmy po prostu mniej uprzejmi, żeby nie powiedzieć bardziej jacyś jeszcze inni, ponieważ nie traktujemy drugiej osoby po drugiej stronie klawiatury jako człowieka, tylko jako awatara w grze. Mamy wrażenie, że robimy zagrywkę w grze i to są badania psychologiczne, które to pokazują, że ludzie mniej się hamują w internecie, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że po drugiej stronie jest człowiek. To jest jeden bardzo krótki przykład. Druga sprawa, że komunikacja internetowa jest zarządzana w dużej mierze przez podmioty takie jak Meta, takie jak Google na YouTubie, prawda, i inne tego typu rzeczy, które zarabiają na tym, że ich użytkownicy są wzburzeni. I ponownie też są badania pokazujące, że że pomimo iż ogólnie rzecz biorąc pozytywne emocje są bardziej nośne w internecie niż negatywne, to pojedynczą emocją, która jest najbardziej nośna, jest gniew. I ludzie, którzy zarządzają
mediami społecznościowymi, to wiedzą. Ludzie, którzy tworzą kampanie reklamowe w internecie, to wiedzą, że najłatwiejszym sposobem na zrobienie największych zasięgów jest oburzenie odbiorcy. I ponownie, w książce jest opisane kilka przypadków z kampanii wyborczej w Polsce prezydenckiej niedawnej, w której nawet doszliśmy do momentu, w którym kampanie wyborcze nie mają treści dodatniej, to znaczy nie postulują żadnych zmian, nie postulują żadnych rozwiązań, nie prezentują programu, tylko i wyłącznie prezentują, jak zła jest druga strona. I to nie jest wyłącznie kwestia wyrachowanych polityków, którzy nie wiem, chcą nas skłócić, to trochę też, ale nie wyłącznie tego. To znaczy to są ludzie, którzy zrobili badania terenowe i wiedzą, agencje PR-owe robią badania terenowe i wiedzą, że to jest właśnie sposób, że jeżeli oni tego nie zrobią, a druga strona to zrobi, to oni dotrą do większej ilości wyborców niż my. Więc cała przestrzeń informacyjna przeniesiona do internetu zasila tą polaryzację również. Kolejna sprawa jest taka, że żyjemy, mówię to z ciężkim sercem, ale prawdopodobnie u zmierzchu liberalnej demokracji, jaką znamy. I ja nie mówię tego, że mi się to podoba, ale mam wrażenie, że liberalna demokracja powstawała w zupełnie innych warunkach społecznych niż teraz. I mam na myśli choćby takie rzeczy jak zdobycze socjotechniki i narzędzia propagowania własnych pomysłów. I zawsze była propaganda i tak dalej, ale ta propaganda wyglądała jednak zupełnie inaczej, miała zupełnie inny zasięg. I proszę zobaczyć, że patrząc nawet na ostatnie ogłoszenie postulatów wyborczych Platformy Obywatelskiej, tak, to nie jest skierowane konkretnie przeciw nim, tylko to jest przykład, że przez x lat było narzekanie, że PiS to są populiści, po czym ogłoszono Mieszkanie Plus, tak? I to nie jest tak, ja nie mówię tego, żeby ich atakować, tylko prawdopodobnie zrozumieli później niż PiS, że tak, że to jest sposób na zdobycie głosów. I pewnie mają rację, że trzeba obiecywać, nawet jeżeli jest to oderwane od rzeczywistości i nawet jeżeli w dłuższej perspektywie czasu jest to de facto tylko i wyłącznie kupowanie głosów, no to w sensie, ja nie mówię tego z pretensjami, tak? To znaczy PiS wpadł na to szybciej i wygrał wybory 2 razy z rzędu, ci wpadli na to później. Być może im to zadziała, tak? I to jest jakiś konkretny postulat, prawda? Bo to jest coś, co narzekano wcześniej właśnie, że nie, bo wcześniej była tylko kampania negatywna, teraz jest pozytywna i jest populistyczna. I ludzie narzekają na to, że jest wzrost populizmu w Europie i tak dalej, ale obawiam się, że jest to naturalna reakcja na obecny stan demokracji. I trochę się martwię w stronę, w którą idziemy w tym temacie, ale to też jest coś, co polaryzuje przestrzeń publiczną, ponieważ przekaz populistyczny musi być prościutki i musi jasno wskazywać ci dobrzy, ci źli i tak dalej, i tak dalej. I coraz bardziej widzimy to w polskiej polityce. Po jednej stronie bardziej, po drugiej być może nieco mniej, ale wszędzie jest to obecne. I to są tylko niektóre aspekty, które polaryzują obecnie społeczeństwo, a jest ich bardzo, bardzo wiele. A możesz nam powiedzieć, skąd bierzesz informacje? Zakładam, że nie ufasz mediom głównego nurtu, czy TVP, czy TVN. Czy możesz podać nam przykłady kanałów, publikacji, programów, które sam oglądasz i przede wszystkim przykłady publikacji, którym ufasz? To nie jest tak, że mediom głównego nurtu nie wolno ufać, tylko po prostu warto je zestawiać nawet ze sobą nawzajem, tak? To znaczy, to, że o czymś napisało TVP czy TVN, to nie znaczy, że to jest na pewno zmanipulowane i jakieś tam jeszcze, ale po prostu warto sprawdzić to w 3 innych źródłach. I to wcale nie jest trudne, bo ogromna większość informacji, która pojawia się w naszych kanałach informacyjnych głównego nurtu, to są przeklejki z zachodnich mediów. I warto po prostu sprawdzić, skąd to pochodzi, czy tam to zostało napisane w ten sam sposób, czy może jednak podkręcono tutaj jeden aspekt, a drugi osłabiono. I jeżeli poznasz tę samą informację z 3 różnych źródeł i jeszcze najlepiej, jeżeli wiesz mniej więcej, jaka jest stronniczość tych źródeł, bo każde źródło jest odrobinkę stronnicze, znaczy jedne bardziej, drugie mniej, tak, to pozwala to wyrobić sobie nieco bardziej
no wiadomo, że nie obiektywny w pełni, bo tak się nie da, ale nieco bardziej obiektywny pogląd na tę sprawę i do tego zachęcam, ale wiem, że też nie każdy ma na to czas, więc nieważne, więc to jest takie, no sobie amuzą trochę. Natomiast są takie, ja pamiętam, działa jeszcze cały czas taki projekt jak na przykład Infopiguła, tak? To też są ludzie, którzy mają swój własny skręt odrobinę, że tak się wyrażę, stronniczy, ale przynajmniej jest to sposób dostarczania informacji, który jest czysto tekstowy, bez zdjęć, które mają was wprawić w odpowiedni nastrój, bez nagłówków, które zakłamują to, co jest faktycznie w artykule, tylko suche informacje, które są maksymalnie odcedzone z tego wszystkiego, co ma wzbudzić w was emocje. Ponieważ to, co ma wzbudzić w was emocje, jest siłą rzeczy pozamerytoryczne i ja wiem, że portale internetowe czy nawet programy telewizyjne muszą na tym operować, bo muszą przykuć uwagę, żeby sobie poradzić po prostu w obecnej infosferze, ale są źródła, które minimalizują to po prostu na tyle, na ile się da i warto do nich zaglądać po prostu. Przykładów? Znaczy, Niekoniecznie z Polski. Znaczy chyba w tym momencie nie podam więcej przykładów. Jeżeli chodzi o taki tekstowy stricte styl, to chyba nie podam więcej przykładów. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz, że warto znaleźć sobie czasem portal jakiś, z którym wiecie, że się kompletnie nie zgadzacie, że tak powiem, z linią światopoglądową redakcji, ale mam na myśli taki rozumny portal, że tak się wyrażę, ponieważ to nie jest problem, nie wiem, tam czytać Niezależną czy coś takiego, prawda? Ale znaleźć jakiś rozumny, że tak się wyrażę, portal, z którym wiecie, że się nie zgadzacie co do intencji, że tak powiem, redaktorów i sprawdzać tam perspektywę, ponieważ nawet po to, żeby się z nią konstruktywnie nie zgodzić, ponieważ żeby wiedzieć, że tak powiem, że przetwarzanie informacji ze świadomością, że tak powiem, skrętu światopoglądowego ich autorów też jest konstruktywne. Ja tutaj jak najbardziej się zgadzam. Sam na przykład oglądam Last Week Tonight with John Oliver, a potem oglądam Matt Walsh, i to jest fascynujące, jak możemy, tak jakby dostajemy opis dokładnie tej samej sytuacji z dwóch kompletnie różnych stron. Może pamiętasz Don't Say Gay? Nie, ta ustawa, opowiadałeś o tym w prasówce tak, kiedyś. Tak. W Stanach Zjednoczonych. Jak porównanie tego, co rzeczywiście było powiedziane po jednej stronie, po drugiej stronie, a co rzeczywiście było w ustawie, jeżeli się ją przeczytało, to było niesamowite przeżycie, które rzeczywiście pokazuje, że tak naprawdę w zależności od tego, co oglądasz, masz przedstawiony kompletnie różny obraz świata. Już niestety powoli będę musiał kończyć, ale jest jeszcze kilka pytań, które chciałbym ci zadać i jedno z nich to jest, czy jesteś faszystą? No chyba nie mniej niż wszyscy tu obecni. Spodziewałem się, że się mnie zapytasz, co przez to rozumiem. Bo szczerze mówiąc nawiązuję do tego, co jest w twojej książce, mianowicie, że ostatnio faszystą stać się jest bardzo łatwo. Wystarczy nie zgadzać się. Znaczy ja może podam taki ciekawy przykład. Byłem kiedyś, nie uczestniczyłem na szczęście, tylko obserwowałem tę rozmowę nie wiem, czy to była Razemawka, czy jakaś grupa lewicy Razem młodej, ale była dyskusja na temat moich poglądów. I wątek zaczął się od tego, że Szymon wiadomo jest homofobem i faszystą. Po czym ktoś skomentował z wewnątrz tamtej grupy, no dobra, ale on przecież mówił w swoich programach, że on w zasadzie to popiera tam status osoby bliskiej, formalizację związków partnerskich i nawet adopcję dzieci, co jest przecież niespotykane w tym. No i odpowiedź była taka, no dobra, no z tym się zgadza, ale nie zgadza się z małżeństwami homoseksualnymi, więc jest faszystą. I to jest doskonały przykład tego, o czym mówiłem wcześniej, że jeżeli tylko nie zgadzasz się w 100% z bardzo ścisłą ortodoksją jakąś, tylko na przykład w 90% się z nią zgadzasz, to jesteś już oskarżany o konszachty z siłami ciemności. Ponieważ nazywanie kogoś faszystą znaczy dokładnie tyle samo, co powiedzenie kiedyś, że on uprawia czary. To znaczy zarzucamy mu kontakt z czymś, co jest w świadomości społecznej uznane jako synonim zła. I warto zdać sobie z tego sprawę, ponieważ to nie jest w żaden sposób
merytoryczny zarzut, merytoryczny argument, ponieważ faktycznych faszystów w Polsce jest pewnie ze 20, tak? I w sensie, no, przepraszam, nie 20, tylko o ile dobrze pamiętam 200. O ile dobrze pamiętam, był kiedyś wywiad taki ze służbami bezpieczeństwa, który mówił, że oni szacują liczbę niebezpiecznych polskich faszystów na 200 osób w 40-milionowym kraju i to padło w kontekście tego, że w Niemczech jest ich 24 000. Nie? Więc to też dla pewnej perspektywy. I tego typu wyciąganie tak ekstremalnie, banalizowanie ekstremalnie radykalnych określeń kompletnie degeneruje język, ponieważ w tym momencie, no my się śmiejemy z tego, prawda? No ale przecież to jest ekstremalnie poważny zarzut, jakby tak wziąć go w dosłownym znaczeniu tego słowa, prawda? Ale to już tak strasznie spowszedniało, że to kompletnie nic nie znaczy. I z faszystą to jest jeszcze odrobinę inaczej, bo mamy też kontekst historyczny i to wszystkim się dalej kojarzy, przynajmniej dość ekstremalnie, ale zwróćcie uwagę, że na przykład, nie wiem czy śledzicie ostatnią inbę z J.K. Rowling, tak? I z Hogwarts Legacy i to jest w ogóle przefascynujące, bo to też jest doskonały przykład tego, że jeszcze, nie wiem czy wy pamiętacie, ale ja pamiętam jeszcze te 10 lat temu, pani Rowling to była osoba postrzegana jako radykalnie progresywna, nie? I konserwatyści się żalili w internecie o matko, że ona takie fajne książki napisała, ale ona jest taka strasznie lewacka, nie? A w tym momencie jest dokładnie na odwrót, chociaż jej poglądy się ani odrobinę, mam wrażenie, nie zmieniły od tamtego czasu. Natomiast w okolicy tej całej, w cudzysłowie ponownie, inby, latają wszędzie oskarżenia o transfobię tym razem, prawda? Ponieważ to jest akurat słowo klucz w tym temacie. I w ogromnej większości, przynajmniej jak ja obserwuję, to jest taka moja obserwacja, w ogromnej większości przypadków, że tak powiem, ludzi niezaangażowanych politycznie, gdy pada to oskarżenie, to reakcja jest, no i co z tego? Bo wszyscy są już tak zmęczeni wynajdywaniem kolejnych haseł na kolejne herezje, że ich to po prostu nie obchodzi. I w sensie oni nawet się nie wgłębiają w to, czy jest jakiekolwiek meritum poza tym zarzutem, ponieważ rzucanie tego typu hasłami tak ludzi zmęczyło, że mają to daleko i głęboko. I to degeneruje język po prostu. I to, co więcej, to odbiera ludziom narzędzia do nazwania faktycznie patologicznych zjawisk, gdy takowe się pojawiają. Tak? I to też jest taki przykład w książce podany, że jeżeli na następnym zjeździe Konfederacji, tak, zostanie ogłoszony kult Wielkiego Korwina i stwierdzą, że będą robić komisarzy, którzy będą sprawdzać, czy biznes realizuje cele narodowe, i wprowadzał obowiązkowy udział młodzieży w jakichś tam bojówkach, prawda, patriotycznych, no to jeżeli po czymś takim wyborcza napisze, że nowy program Konfederacji jest faszystowski, no przecież nikt się tym nie przejmie, bo powiedzieli to już z 15 razy przecież, prawda? W sensie, no to jest taki jakiś abstrakcyjny przykład, prawda? Ale znacie bajkę o Jasiu, który wołał wilk. Może się okazać, miejmy nadzieję, że nie, ale może się okazać, że chcielibyśmy jednak nazwać kiedyś pewne naprawdę ekstremalne zjawiska, pewne naprawdę radykalne zachowania i może się okazać, że będzie nam brakowało słów, bo te ekstremalne słowa, które mieliśmy, już zużyliśmy po prostu. Muszę powiedzieć w takim razie, jeżeli faszystów w Polsce jest tylko 200, to jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ jednego udało zaprosić się do programu. Dokładnie, faszystę i neonazistę, ale To są dwie różne osoby dla jasności, ale tych osób ja nie zaprosiłem do programu i to jest coś, co bardzo często, ja rozumiem, że to nie jest być może dostatecznie dobrze komunikowane, ale to jest coś, co często pojawia się, skąd tych ludzi ty wynajdujesz. U mnie na kanale był faszysta, był neonazista, to są ich własne określenia, sami siebie określali tym, i było 3 komunistów, o ile dobrze pamiętam. I każda z tych osób sama się zgłosiła do programu. Każda z tych osób sama przyszła, że chciałbym porozmawiać, przedstawić swoje poglądy szerszej widowni i chyba w 100% przypadków ta osoba potem żałowała, że przedstawiła te poglądy swoim. Bo na przykład bardzo ciekawe, bo pan neonazista
To jest dla mnie przefascynujące. Rozmowa z neonazistą, godzinna rozmowa z neonazistą też się znalazła na głównej Joe Monstera jako materiał satyryczny. I w tym aspekcie to jest moim zdaniem, autentycznie wbrew pozorom wartościowe, ponieważ to jest pewna taka ograniczona przestrzeń do tego, gdzie taka osoba faktycznie może wypowiedzieć swoje racje, no i mam nadzieję, że dosadnie, że tak powiem, te wszystkie racje są, że tak się wyrażę, konfrontowane. Bo to jest dobry przykład, prawda? Kiedy rozmawiasz z neonazistą publicznie, to nie możesz, no okej, posłuchajmy, co ty masz nam ciekawego do powiedzenia, prawda? Ponieważ, no bo rozmawiamy z osobą, która przejawia zbrodniczą ideologię, prawda? W sensie rozmawianie z tą osobą neutralnie nie jest neutralne. Ponieważ jeżeli rozmawiamy z tą osobą, no okej, będę przeprowadzał wywiad po prostu i tyle, będę zadawał panu pytania i tyle, no to jest jakaś forma platformowania czegoś, co wiemy z historii, że jest zbrodnicze, ale zachęcam do obejrzenia tej rozmowy, ponieważ pan neonazista chyba się dowiedział kilku rzeczy o samym sobie po prostu i o swoich własnych poglądach, z czego być może sobie nie zdawał sprawy, ponieważ tego typu rozmowy trzeba przeprowadzać na zasadzie, ale dlaczego pan uważa tak, skoro to i to, ale przecież to, co pan mówi, nie ma pokrycia w faktach, prawda, i tak dalej. I to nie jest, i wtedy można powiedzieć, że to nie jest wywiad, prawda, ale to jest rozmowa z takimi osobami. Ja myślę, że z takimi osobami też może być przestrzeń do rozmowy, tylko ponownie, to nie jest rozmowa na zasadzie, no hej, opowiedz, co byś ty chciał fajnego zrobić, prawda, tylko rozmowa na zasadzie, no okej, masz swoje poglądy, ale my je będziemy konfrontować. Jednak często bywa nawet tak, że wystarczy tym ludziom dać platformę i oni już sami się skompromitują. Tak bywało z komunistami zazwyczaj. Zresztą Joe Rogan powiedział ciekawą rzecz, że on lubi 2-3 godzinne wywiady, bo przez 2-3 godziny nie da się kłamać. Albo jest to przynajmniej bardzo trudne, ponieważ nawarstwia ci się ta liczba wątków, które musisz pamiętać i o które musisz dbać, żeby ktoś cię nie złapał na kłamstwie. Dlatego wręcz mi się osobiście wydaje, że pokazanie takich ludzi raz na jakiś czas może dobrze zrobić, uświadamiając społeczeństwu, jakie to jest durne wręcz. Przepraszam za ten kolokwializm. Ale tutaj chciałem jeszcze przejść, bo już się zbliżamy do pytań od publiczności. Ostatnia rzecz, bardzo związana z tym pytaniem. Gdzie twoim zdaniem powinniśmy postawić granicę wolności słowa? Ewidentnie domyślam się, że skoro jesteś w stanie zaprosić, udostępnić swoją platformę faszyście do pewnego stopnia, na pewno te granice masz postawione daleko i mógłbyś też skomentować, jak oceniasz w takim razie działanie Elona Muska w sprawie Twittera i czy to, co on robi, twoim zdaniem jest przynajmniej krokiem w dobrym kierunku? Gdzie jest granica wolności słowa? To jest to pytanie rozbija się o bardzo dużo konkretnych przypadków granicznych. Ponieważ można oczywiście powiedzieć, że ta granica kończy się tam, gdzie zaczynają się na przykład prawa innych osób, prawda? Albo gdzie zaczyna się nawoływanie do przemocy, prawda? Albo coś, co ma wymiernie negatywne skutki. Ale jak dokładnie to wszystko zorganizować i zamknąć w prawie, to nie są proste pytania. I ja nie mam tutaj jednoznacznych odpowiedzi, ale o ile z takimi rzeczami jak to, że nie wolno nawoływać do przemocy, to chyba nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że nie można się umówić, że jeżeli nie wiem, umawiam się w internecie, że o 15 idziemy pod dom tego gościa go spalić, no to powinno być nielegalne. Nawet jeżeli jeszcze nikomu nic nie zrobiłem, prawda, to wiemy, jaki jest, że tak powiem, bezpośredni zamiar tego. I ja myślę, że ja lubię przykład tego, że nielegalnym jest krzyczenie pożar w zatłoczonym kinie. Nie nawołujesz do przemocy, nawet żadnej nienawiści nie siejesz ani niczego takiego, prawda? Ale angażujesz się w sposób wyrazu, który ma jednoznacznie wymierne, negatywne, niebezpieczne dla ludzi skutki. I da się to zmierzyć, tak? Da się to na podstawie iluś tam poprzednich przypadków, ale tak, że jak krzykniesz pożar w tłumie, to ludzie się zaczynają tratować. I ty powinieneś to wiedzieć i sąd może też wiedzieć, że tego typu rzeczy są po prostu niebezpieczne.
Natomiast jednocześnie ja osobiście na przykład jestem bardzo wielkim przeciwnikiem regulowania wszelkich rzeczy w mowie, które są stricte subiektywne, które właśnie nie dają jednoznacznych, wymiernych, negatywnych skutków, tylko może ktoś wie, może będą negatywne skutki, może nie i może te negatywne skutki będą niewymierne, tak jak mój ulubiony absolutnie obraza uczuć jakichkolwiek. To jest zjawisko. I ja nie wątpię, że ludzie mogą mieć obrażone uczucia, że mową można obrazić uczucia, nawet takie dotykające bardzo podstawowych, fundamentalnych, tożsamościowych rzeczy. Ja nie wątpię, że to jest możliwe, ale ponieważ jest to stricte, czysto subiektywne i dla każdej osoby inne i niemożliwe do zweryfikowania, nie można pójść na obstrukcję i zobaczyć, jakie ma ktoś obrażenia uczuć religijnych na przykład, nie da się tego zrobić, to próba zamykania tego w prawo naturalnie musi prowadzić do nadużyć. I to nie znaczy, że ja nie chcę bagatelizować tego, że w sensie ja nie wątpię, że za tym idzie prawdziwe negatywne doświadczenie, ale być może są lepsze sposoby radzenia sobie z tym niż regulacja prawna. Ponieważ to też jest kolejna sprawa, że nie wszystko trzeba regulować prawnie wbrew pozorom, tak? Znaczy, ja wiem, to może coraz mniej ludzi, mam wrażenie, się z tym zgadza, co jest naturalne swoją drogą, ponieważ im bardziej jesteśmy podzieleni, tym bardziej domagamy się sztywnych regulacji, ponieważ tym mniejsza jest spójność tego i wzajemnego, że tak powiem, oddolnego kontrolowania się. Natomiast ja jestem wielkim przeciwnikiem zawierania w prawie, regulowania w prawie kwestii wyrazu, które są stricte subiektywne. Elon Musk nam został. A Elon Musk znaczy tu nie mam bardzo dużo, tu nie mam jakiejś szczególnie sztywnej, że tak się wyrażę, opinii, ponieważ po pierwsze to wszystko jeszcze trwa i tak naprawdę nie wiemy, był problem z Twitterem. Nie ma co mówić, był, tak? I póki co wydaje się, że jest tam większa swoboda i jakoś nie przeistoczyło się to w jakiś neonazistowski, nie wiem, kółko wzajemnej adoracji, a nie wiem czy wiecie, są media społecznościowe w cudzysłowie, które pozwalają na mówienie absolutnie wszystkiego i tam naprawdę są kółka neonazistowskie i to jest... 4chan, 8chan. No na przykład, akurat miałem jeszcze inne na myśli, nie wiem czy pamiętacie takie zjawisko jak Minds, które kiedyś było popularnym, znaczy reklamowało się jako popularna alternatywa dla Facebooka. To jest chyba jedyne miejsce, w którym natknąłem się na faktyczną grupę neonazistowską dyskusyjną i ciekawe doświadczenie, nie powiem. Natomiast na Twitterze poluzowane zostały pewne rzeczy, że tak powiem, i nie zdegenerowało się to do obrzucania się kamieniami, więc póki co chyba nie jest gorzej. Natomiast to jest moim zdaniem za krótkie okienko czasowe, ponieważ oni mają problemy organizacyjne bardzo duże w samej firmie, prawda, i przetasowania kadrowe i tak dalej. I to jest moim zdaniem za krótkie okienko czasowe, żeby stwierdzić, że to, co zrobił Musk, jest na pewno dobre. Ale na razie jakoś się to trzyma. Mi bardziej chodziło o to, że jest dosyć dużą hipokryzją nawet wyrzucenie prezydenta Trumpa w sytuacji, kiedy Taliban ma swoje oficjalne konto, którego się nie wyrzuca. To nawet nie jest kwestia hipokryzji, to jest nieprawdopodobnie niebezpieczne, to co zrobiono z Trumpem. Nieważne, czy ktoś uważa, że Trump szerzył nienawiść, coś tam jeszcze. W sensie ocena jego osoby nie ma tutaj żadnego znaczenia, ale sytuacja, w której prywatna firma może odciąć sposób komunikacji w ogromnie wielkiej platformie, która jest de facto forum publicznym, bo sorry, ale to nie jest zamknięte kółko dyskusyjne na zapleczu Domu Kultury, tylko to jest forum publiczne de facto. Te ogromne platformy internetowe, tak jak Facebook, tak jak Twitter, to są de facto fora publiczne i fakt, że prywatna firma może zablokować legalnie wybranemu reprezentantowi narodu dostęp do tego jest absolutnie, to jest kolejny kryzys liberalnej demokracji, o którym mówiłem. To samo było z profilem Konfederacji na Facebooku. W sensie, ja nie podważam tego, że Konfederacja pisała tam straszne głupoty na temat tego i że łamała regulamin Facebooka. Ja tego nie podważam, ale to jest forum publiczne i powinniśmy zacząć myśleć o tych platformach jak o forach publicznych. Dobrą analogią jest
są autostrady. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest właścicielem 80% autostrad w kraju i nie wpuszcza na nie jednej firmy przewozowej. No i można się kłócić, że ta firma przewozowa przecież może nadal dojechać z miasta A do miasta B drogami krajowymi. No tak, ale nie ma szans z konkurencją. To nie jest tak, że tłumaczenie, przecież nadal ten człowiek może być w internecie. No tak, ale wykosiliśmy go z tak szybkiego i tak powszechnego medium komunikacji, że całkowicie zaburza to system, który co do zasady ma dawać przestrzeń do wyrażania się ludziom z różnego środowiska, w tym wypadku politycznego. I w sensie można ludzie, którzy się cieszyli z ocenzurowania czy to Trumpa, czy Konfederacji, myślę, że bez najmniejszego problemu dostrzegliby problem, gdyby dotyczył ich ulubionego, że tak się wyrażę, ugrupowania czy polityka. Dobrze, to ja dziękuję i zapraszam publiczność do zadawania pytań. Jeżeli ma ktoś pytanie, prosimy do mikrofonu. Ja nie mam na razie pytania, ja chciałem tylko powiedzieć, sekundkę. Donald Trump został zbanowany na Twitterze. Donald Trump, nie prezydent, nie korzystał z prezydenckiego konta, ono nigdy nie zostało zbanowane. Tak. To jest drobna różnica tylko. Znaczy, to jest drobna różnica teoretyczna, w sensie ja się zgadzam, ale niepraktyczna. Okej. Ktoś jeszcze? Proszę się, znaczy zazwyczaj na uczelniach amerykańskich robią tak, że ludzie się ustawiają w kolejce. I każdy musi zapłacić. Proszę. Dobry. Ja chciałbym zapytać, jaką rolę twoim zdaniem w samorozwoju człowieka odgrywa czytanie książek takich powszechnie uznanych za szkodliwe, takich, które nie przełożone przez jakby precyzyjny obiektyw wiedzy czy predyspozycji, takich jak Mein Kampf Adolfa Hitlera, Manifest Komunistyczny, czy nawet niektóre dzieła Niczego mogą spodać? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że czytanie tego typu dzieł może być wartościowym doświadczeniem dla osoby o ugruntowanym światopoglądzie i o ugruntowanej perspektywie na tematy, które dotyka ta książka. To znaczy, no może weźmy nawet to Mein Kampf, tak? To jest bardzo ciekawa książka, ponieważ pokazuje, można by ponownie bardzo dużo opowiedzieć o tym, ile ona pokazuje osobowości autora, ile ona pokazuje absolutnie patologicznego spojrzenia na drugą grupę, prawda? To jest takie studium nienawiści z pierwszej ręki, bo to nawet nie ktoś opisuje nienawiść, prawda, potępiającym tonem, jak to zwykle jest, tylko no, że tak powiem, no, na żywo to widzimy od człowieka, który tym żył, ale broń Boże, nie poleciłbym tego osobie, która na przykład dopiero się uczy historii XX wieku, nie? Bo ta książka, pomijając fakt, że jest napisana trochę jak przez gimnazjalistę, jeżeli chodzi o styl, naprawdę, to no jednak całkiem zdobyła byli ludzie, którym ona trafiła w pewne uprzedzenia, prawda? Znaczy byli ludzie, no całkiem sporo ludzi, prawda? Natomiast jeżeli ktoś rozumie ten temat, jeżeli ktoś wie, do czego to doprowadziło i poznał, że tak się wyrażę, nazizm na przykład od strony historycznej, politycznej i moralnej też, prawda, bo to nie da się pominąć tego aspektu, to myślę, że to może być ciekawy wgląd w ideologię zła, tak? Ale to jest dobry przykład tego, że zdobywanie wiedzy też powinno być ostrożne. To jest dłuższy temat w ogóle, bo to jest świetne pytanie, naprawdę. To jest dłuższy temat i myślę, że to można rozciągnąć na wiele innych w ogóle dziedzin, na wiele innych dzieł, ponieważ jest wiele dzieł, nawet takich, które zaryzykowałbym przenikają do takiej popularnej kultury, które poruszając wątki filozoficzne, wiecie co, podam wam przykład. Ja pamiętam, jak wychodziło Breaking Bad. Absolutnie świetne arcydzieło po prostu. Nie wiem, czy można mówić kinematografii, ale wiecie, o co chodzi. No ale ja pamiętam, jak ten serial wychodził, w trakcie, jak on leciał jeszcze
Ja pamiętam masę ludzi, która kibicowała Walterowi, że to jest super facet, że on się tak świetnie realizuje, nie? No, mi szczena opadała zawsze, jak to słyszałem, ale byli dorośli ludzie, którzy nieironicznie uważali go za pozytywnego bohatera. No i czy to jest szkodliwe dla nich dzieło? W sensie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że są ludzie o nieuporządkowanym światopoglądzie, albo w ogóle ludzie, którzy są po prostu bardzo młodzi i dopiero go porządkują naturalnie, którym bym takiego dzieła nie puścił, bo mogą odnieść bardzo błędne wrażenia na temat tego, co jest wartościowe w życiu, a co nie. I podobnie, to jest szerszy temat, tak? Myślę, że na tego typu dzieła, bo nie porównuję teraz Mein Kampf do Breaking Bad, ale na kontrowersyjne, na całym spektrum tej kontrowersyjności, myślę, że jest na to miejsce i że myślę, że to może być użyteczne, ale myślę, że trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie i to nie jest dla każdego. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy ma pan jakieś przemyślenia na temat idei acedii? Czy to jest jakaś koncepcja, która we współczesnych czasach znajdzie zastosowanie dla tłumaczenia pewnych zjawisk? Acedii, Acedia. w sensie grzechu. Tak? W sensie... Acedia, tak, Ewagrusz z Pontu i tak dalej. Jeszcze raz? Acedia od Ewagrusza z Pontu, tak, jako grzech, ale czy to pewne zjawiska dotyczące mediów społecznościowych nie dają się wytłumaczyć z wykorzystaniem tego pojęcia w jakiś sposób? Tak, słyszałem takie koncepcje, znam tego typu, znaczy może znam, to za dużo powiedziane, słyszałem tego typu interpretacje tego, co... Bo acedia to się po polsku w tej nowej wersji 7 grzechów głównych to się nazywa lenistwo, tak? Ale to jest tak naprawdę trochę inaczej trzeba byłoby. Znaczy tak to w łacińskiej wersji katechizmu jest jeszcze inaczej, to można właśnie, się więc, zastanawiać tak, długo. Więc to jest w ogóle, to jest głębszy temat. Natomiast myślę, że jest to interesująca perspektywa na wytłumaczenie właśnie zjawisk, na wytłumaczenie biernego spędzania czasu choćby przed mediami społecznościowymi. Natomiast mówię, no ja ten temat znam tak na zasadzie hasłowej, tak, w sensie na zasadzie, nie wiem, 2 nagłówki na ten temat przeczytałem może, więc też nie chcę wchodzić jakoś bardzo szczegółowo, bo musiałbym więcej poczytać na ten temat. A u kogo pan znalazł, u kogo pan się spotkał z tą myślą, że acedia nie pamiętam. Gdzie, w sensie, nie wiem, czy nawet nie na grupie dla patronów był kiedyś taki temat po prostu omawiany, natomiast bardzo pobieżnie. Myślę, że to jest ciekawe i myślę, że jeżeli ktoś się interesuje tego typu tematem, to myślę, że to jest ciekawy temat do poczytania, ale mówię, sam nie mam jakiejś bardzo sztywnej opinii, bo mówię, kojarzę to tylko na zasadzie takiej hasłowej. Dziękuję. Dzień dobry, ja mam 2 pytania. Pierwsze z nich będzie prawdopodobnie trochę krótsze do odpowiedzenia. Ja Szatkowski, ten człowiek chyba nazywa się Jakub Szatkowski, w każdym razie jego na YouTubie się nazywa Szatkowski, przeprowadził kilka tygodni temu krytykę jednego z pana filmów z kanału Szymon Mówi i określił go tam pana jako chadeka. Czy pan by się zgodził z takim określeniem pana poglądów? W Polsce jest chadecja? Zdaniem Szatkowskiego chyba tak. Nie zauważyłem. To znaczy, podejrzewam, czy dobrze rozumiem, że miała to być obelga? Nie, mam wrażenie, że mówił to, starał się krótko pana przedstawić i nie odczułem jakiejś pogardy. Rozumiem, więc ciężko przypisać się do środowiska politycznego, które nie istnieje w danym kraju. Natomiast ja pamiętam takie czasy 2005-2008 roku, kiedy Platformę Obywatelską nazywano partią chadecką. Nie wiem, ile z tego zostało, ale to znaczy ja rozumiem, że w sensie ponownie ciężko... Jeżeli by ktoś powiedział, że nie wiem, poglądy Szymona Pękali przejawiają pewne elementy wspólne z chadecją, to pewnie bym nie protestował, tak? Ale ponownie tego typu kategoryzacja jest trochę trudna do przeprowadzenia, kiedy nie ma faktycznego środowiska, do którego można by to przypisać, tak? Więc ponownie, jeżeli ktoś jest ciekaw moich poglądów politycznych, to rozwiązuje chyba w sumie, to jest kilka godzin na YouTubie, jak rozwiązuje testy poglądów politycznych i tam odpowiadam na te wszystkie pytania, co bym zrobił tu, co bym zrobił tam. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, co ja myślę na niektóre tematy, to odsyłam tam. Natomiast ciężko mi, to znaczy ponownie, do pewnego stopnia może i tak. Oczywiście. Drugie pytanie, znaczy ja myślę, że może odnosił się tam do dwudziestolecia międzywojennego, tak. To jest moje zdanie. Pan jako takie ponad 250 000 subskrypcji na YouTubie
takie vox populi. Czy myśli pan, że kiedyś zaangażuje się pan w politykę jako swoja własna partia albo dołączy do którejś, która jeszcze, wiem, że pan woli się nie przyznawać do żadnej partii, które obecnie istnieją, a na przykład jeśli kiedyś taka powstanie albo pan założy sam? Wolałbym nie. Wolałbym nie, ale nie wiem, co będzie. No, dziękuję. Jeszcze w momencie wykładu mówił pan o dyskusji publicznej, która uprościła do dyskusji dobro kontra zło. Ludzie bardzo lubią się dzielić, upraszczać takie rzeczy. Znacznie prościej się to żyje w takim środowisku, gdzie mamy wroga i nas dobrych, a my jako ludzie oświeceni, jako ludzie kultury, jako ludzie z Wydziału Ekonomicznego chcemy, jak rozumiem, obecność wasza tutaj świadczy o tym, że chcecie wiedzieć więcej, zadawać więcej pytań i nie upraszczać wielu spraw do tego, że oni źli, a my dobrzy. Jednakowoż czy nie są sytuacje, kiedy inaczej, jeżeli odpowiednio długo i daleko iść, to każdy pogląd i każdą wypowiedź można usprawiedliwić lub zrozumieć lub zracjonalizować w taki sposób, żeby miała bardzo dużo sensu. Gdzie jest granica, którą trzeba postawić na przykładzie powiedzmy społeczeństwa rosyjskiego? Bardzo dużo ludzi powie, że wszystkie ruskie to po prostu orki, które same sobie wybrały tyrana, który teraz morduje, no oczywiście, że jak świętych i dobrych Ukraińców. Ale widziałem wywiad jeden z panią profesor, która badała właśnie środowisko rosyjskie, w którym ona mówiła, że bardzo dużo Rosjan, że przez reżim, w którym żyją, są tak zastraszeni, że nie są w stanie sprzeciwić się temu. I czy możemy tych ludzi w takim razie winić za to, że popierają Putina i że takie społeczeństwo wybrało takiego tyrana i stworzyło tyle cierpienia? I w tej sytuacji, czy nie będzie może sytuacji, kiedy trzeba będzie zapomnieć o zastraszonych Rosjanach i powiedzieć, że mimo wszystko oni muszą pocierpieć, żebyśmy my nie cierpieli. Trzeba będzie po prostu przyjąć uproszczenia i stanąć po którejś stronie, a nie kopać i szukać obiektywnej prawdy i zadawać kolejne pytania. Świetne pytanie. Są takie sytuacje. Jak jesteś ukraińskim żołnierzem i pilnujesz wioski, do której wlewają się Rosjanie, to nie pytasz, czy oni zostali zastraszeni, idąc na ten front. Nie pytasz, jakich kłamstw im naopowiadano. Nie pytasz, czy oni mają może swoje życie, swoje hobby, swoje dzieci, tylko otwierasz ogień. Bo ta sytuacja nie pozwala na nic innego. Ale nie robisz tego, to znaczy podejrzewam, że nie jeden człowiek robi to na zasadzie wyobrażając sobie, że to są jednak te orki, bo może tylko tak potrafi sobie poradzić z tą sytuacją. Nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu, ale tego się nie robi, tego się nie powinno moim zdaniem tego typu osądów robić na zasadzie odrzucamy człowieczeństwo tych ludzi, tylko pomimo człowieczeństwa tych ludzi zostaliśmy wszyscy wepchnięci do sytuacji, w której nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy obronić jakieś większe, jeżeli chcemy obronić jeżeli chcemy nie doprowadzić do jeszcze większego zła. Ponieważ wiadomo, że są pewne być może gdzieś tam niejasności niskopoziomowe, ale wiadomo, kto jest zbrodniczym agresorem, a kto się sprawiedliwie broni w tej wojnie, prawda? I nawet jeżeli to nie jest ich wina, że oni się tutaj znaleźli, prawda, i może oni mają może oni naprawdę wierzą, że wyzwalają Ukrainę od faszystów, tak? Ale jeśli tak jest, jeżeli to ich motywuje tutaj, jest nawet odcinek na Wojnie Idei taki o tym, czy żołnierz wroga ma prawo do życia. To jeżeli my pociągamy za spust, znaczy na szczęście nie my, tak, ale jeżeli ludzie pociągają za spust, to tamci ludzie są tak naprawdę moim zdaniem ofiarami nie tych ludzi, którzy pociągnęli za spust, tylko ludzi, którzy stworzyli tą sytuację. W tym wypadku dowódców, ludzi postawionych wyżej. Więc oczywiście, że są sytuacje, gdzie
tylko to jest różnica. Moim zdaniem bardzo. Nie zapominamy o człowieczeństwie tych ludzi, bo to jest najwygodniejsze, tylko moim zdaniem zdecydowanie powinno się po prostu pomimo człowieczeństwa tych ludzi rozumieć, że zostaliśmy postawieni w sytuacji, która nie zostawia nam innego wyjścia. Natomiast, także jasne, że są takie sytuacje, natomiast retoryki takiej, jaka jest w polskim internecie, że Rosjanie to są orki i palić ich wszystkich żywcem, nie znoszę. Ponieważ to jest cholernie niebezpieczne moim zdaniem. Ponieważ my nie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że jak nie zabijemy tych ludzi, to oni zabiją nas. Nie jesteśmy w tym momencie w takiej sytuacji. Może będzie taka sytuacja, ale mam nadzieję, że nie. I tego rodzaju jak się ludzie w komentarzach cieszą, że się Rosjanie żywcem palą w czołgu, rozumiem, dlaczego takie odruchy się w ludziach wzbudzają w tym momencie, kiedy to się dzieje, ale obawiam się, że to jest niebezpieczne. Ponieważ nawet, to może będzie kontrowersyjne teraz, co powiem, ale nawet wroga należy traktować w sposób godny. Ponieważ, pierwszy lepszy przykład, Niemców po I wojnie światowej nie potraktowano w sposób godny i dostaliśmy coś jeszcze gorszego. I ja nie mówię teraz o sposób pobłażliwy, czy w sposób, nie wiem, ulgowy, ale w sposób, który pamięta, że to są też ludzie. I jak dokładnie to precyzyjnie zrealizować w konkretnych przypadkach, to są osobne pytania. I oczywiście, że mogą być nawet wysokopoziomowe sytuacje, w których, jak to ująłeś, niech sobie trochę pocierpią. No, sankcje są takimi przypadkami, tak? No, ci ludzie od niemałej części usług, czy niemałej części wygód ci ludzie są odcinani, tak? Ale to nie jest rozszarpywanie ich na strzępy, prawda? I to też jest pewnego takie lekka, no to jest taka lekka sytuacja, prawda? Lekka sytuacja pociągania ich również do odpowiedzialności, znaczy może nie tyle pociągania ich do odpowiedzialności, co obarczania ich odpowiedzialnością za to wszystko, co się dzieje. I okej, no w sensie chyba sytuacja jest uzasadniona. Jeżeli może to pomóc zażegnać znacznie większe zło, to czemu nie? Natomiast bardzo daleko, bardzo byłbym, nie podoba mi się to, co się czasem przenika do przestrzeni publicznej, jak odczłowieczanie tych ludzi całkowite, ponieważ to nie wyobrażam sobie, żeby to mogło przynieść coś dobrego na dłuższą metę. Dzięki. Jeszcze jedno pytanie. Powód, dla którego dzielimy się również na dwa obozy najczęściej jest, wydaje mi się, taki, że niektórzy ludzie odbierają świat przez pryzmat rozumu, a inni przez pryzmat emocji. Dlatego do niektórych znacznie bardziej trafiają argumenty odwołujące się do emocji, a do innych znacznie łatwiej trafiają argumenty bezpośrednio merytoryczne. Mało tego, na przykładzie mojej ostatniej rozmowy z koleżanką ze studiów, która na podstawie tego, że ja powiedziałem, że nie podobała mi się parę zdań, które wypowiedziała nasza prowadząca, którą koleżanka lubiła, w innej dyskusji stawała w zupełnej opozycji do mnie. Wyłącznie dlatego, że ja powiedziałem, że nie lubię kogoś, kogo ona lubi. I wciąż nie dało jej się przegadać. Jak w takiej sytuacji przekonać drugą osobę, która odbiera świat inaczej niż my, albo inaczej, nie jak przekonać, ale jak do niej dotrzeć, ponieważ bardzo często również z powodu głupiego niezrozumienia i braku ustalenia definicji wydaje nam się, że mamy nieporozumienie, a ostatecznie stoimy bardzo blisko siebie. Ja bym dodał do tego, że to znaczy no pewnie prawdopodobnie też są ludzie, że niektórych łatwiej przekonają merytoryczne argumenty, innych mniej, ale myślę, że co do zasady podział, że tak powiem, światopoglądowy raczej jest pomiędzy ludźmi, do których przemawiają inne emocje, a nie tak, że do jednych przemawiają emocje, do drugich rozum. Chociaż ten podział po prostu gdzie indziej jest. Natomiast w tego typu przypadkach, to jest ponownie dyskusja na godzinę, ale sugeruję nie przekonywać, to znaczy nie mówić, ja uważam, nie mówić tu się mylisz, tylko zadawać pytania. Ale dlaczego to? Ale skąd wiesz, że to? Ale czy na pewno?
Ale gdy to porównamy z tym, to jak to wychodzi? Ponieważ jeżeli chcesz zmienić czyjeś zdanie, to bardzo trudno jest, żebyś ty zmienił czyjeś zdanie, a znacznie łatwiej jest, żeby ta osoba sama sobie odpowiedziała na pewne pytania i sama się zastanowiła nad swoim zdaniem. Myślę, że to jest znacznie skuteczniejszy i mniej agresywny, mniej inwazyjny i łatwiej tolerowany przez drugą osobę sposób prowadzenia dyskusji, ponieważ jeżeli ty zadajesz pytania, to jest odbierane jako mniej konfrontacyjne niż tu się mylisz, a tutaj jest tak. I to jest taki bardzo krótka porada, ale to jest podobnie, to jest długi temat, jak rozmawiać z ludźmi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy z perspektywy czasu teraz, jak już pan powiedzmy od 6 lat buduje jakby tę swoją markę osobistą, swoją firmę, swój kanał i tak dalej, czy jest jakaś taka rzecz, którą gdyby teraz cofnął się pan w czasie, na przykład o te 6-7 lat, czy jest jakaś taka jedna konkretna, może dwie, które przychodzą do głowy, które na pewno chciałby pan sobie wtedy powiedzieć, co by pan dzięki temu mógł zmienić, zrobić inaczej, lepiej z perspektywy tej biznesowej i tak bardziej z perspektywy ogólnie życiowej, jeżeli to się czymś różni, bo to też jest ciekawe. To jest długie, to jest skomplikowana kwestia, w tym sensie, że z perspektywy biznesowej, no to ja się uczyłem tego wszystkiego od zera, tak? To znaczy, no są rzeczy, które trzeba by wiedzieć zakładając kanał, których ja nie wiedziałem, musiałem się ich samodzielnie nauczyć, ale to też jest tak, że to jest dalej względnie nowa branża tak naprawdę mimo wszystko, więc no nie było co oczekiwać, że będzie to inaczej, więc pod tym względem jest cała masa rzeczy, którą bym sobie powiedział, jak zacząć inaczej. Nawet taka bardzo prozaiczna rzecz, jak to, że powinienem inaczej nazwać kanał, a nie wojna idei. Ponieważ w tym momencie jest już za późno na zmianę marki, bo to się już naprawdę gdzieś tam ulokowało w świadomości jakiejś tam publicznej. Ale ta nazwa, która mi się wydaje bardzo ciekawa i, że tak powiem, angażująca, bardzo dużej liczbie osób z powodu usposobienia kojarzy się wrogo. Ale dlaczego wojna? Ale dlaczego my się musimy kłócić? W sensie to na warstwie pierwszego wrażenia, tak? Jakbym miał jeszcze raz nazywać kanał, to bym go nazwał Strefa Idei albo coś takiego. Po prostu dlatego, że to brzmi mniej konfrontacyjnie i z perspektywy czysto biznesowej jest pewna pula osób, których to odrzuca na warstwie pierwszego wrażenia. To nie jest merytoryczne, to nie jest merytoryczny, że tak powiem, zabieg, tak? Ale na warstwie biznesowej, no to reklamowo byłoby to moim zdaniem skuteczniejsze. Okay. A z perspektywy takiej bardziej życiowej? Życiowej czy rzeczowej? Życiowej. A życiowej. Coś jakby cofnąć się wstecz i coś... Znaczy ja cały czas jestem, że tak powiem, na etapie walki ze sobą o poprawną organizację czasu pracy, więc to jeszcze nie wiem, coś bym sobie powiedział, ale jeszcze nie wiem co, bo jeszcze nie doszedłem do wniosków. Natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, to nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę przez 3 lata ciągnąłem równolegle pracę zawodową na etacie i prowadzenie kanału. I panowie, na przykład gdyby, no i to był tak, wiesz co bym życiowo sobie powiedział? Życiowo bym sobie powiedział, żeby zacząć to wszystko wcześniej. Żeby zacząć to wszystko wcześniej, bo też życiowo, nawet tak zwyczajnie życiowo, jakbym był młodszy, to myślę, że miałbym więcej siły do tego wszystkiego i więcej zaangażowania niż mam teraz. Znaczy teraz myślę, że też trochę jeszcze tego zostało, ale myślę, że byłoby mi wygodniej prowadzić to, jakbym był trochę młodszy. Super. Dziękuję bardzo. Cześć. No takie mam 2 pytania, które trochę są ze sobą powiązane. Gdy coraz więcej osób właśnie nie chce rozmawiać, bo właśnie nadaje na przykład mi albo innym łatkę heretyka i nie będzie dyskutować i widząc też własne ograniczenia, gdzie są tematy, gdzie sam wpadam w takie oślepienie światopoglądowe, no co robić dalej? Czy miałbyś jakąś swój pomysł na to, albo jak propagować rozmowę? Zmienić pracę i wziąć kredyt. Nie no, tak zupełnie jeżeli są ludzie, z którymi się nie da rozmawiać, tak? Po pierwsze, wbrew pozorom z takimi ludźmi nadal można mieć, że tak powiem, relacje zawodowe, czy nawet rodzinne, prawda? Można po prostu nie poruszać pewnych tematów, bo jest szereg ludzi, z którymi musisz przebywać, czy się komuś to podoba, czy nie, choćby w kontekście zawodowym i
jeżeli tylko oboje jesteście względnie rozumnymi istotami, czego gorąco życzę, to możecie po prostu się umówić, że nie rozmawiacie na te tematy, ustaliliście ze sobą raz, że się po prostu horrendalnie nie zgadzacie w tej kwestii i po prostu robicie swoje niezależnie od tego. Natomiast jeżeli to nie są takie osoby, to można znaleźć takie osoby, które będą chciały rozmawiać. I ja gorąco zachęcam, to jest tak, masa ludzi... To jest też pytanie, które często powraca w takich jakichś Q&A'ach, tego typu rzeczy, że ale z tymi ludźmi nie da się rozmawiać. Co ja mogę zrobić? No możesz znaleźć takich, z którymi się da rozmawiać. Naprawdę z tej rewolucji technologicznej i z tych negatywnych aspektów, o których mówiliśmy, jednym z nich jest też taki, znaczy obok nich jest też taki, pozytywny, że bez żadnego problemu można znaleźć ludzi zainteresowanych rozwijaniem siebie, rozwijaniem jakichś swoich, rozwijaniem dialogu, rozwijaniem się w tematach, które byłyby dla ciebie wartościowe, bez tego typu plemiennego przypinania sobie łatki heretyka. I zwłaszcza jeżeli jesteście osobą młodą, to dopiero tworzycie własne bańki tak naprawdę, w których będziecie spędzać więcej czasu, więc zachęcam do robienia tego rozważnie. I tyle. A było drugie pytanie, znając jeszcze swoje własne ograniczenia, tak? To jest bardzo też ciekawe. Sam dostrzegam to swoje zaświadczenie, oczywiście po czasie, po refleksji. Jasne, no to tak, z jednej strony wiadomo, że do nas zawsze to dociera po czasie, prawda? Więc, ale lepiej późno niż wcale, żeby wiedzieć, jak zareagować to następnym razem. Ale jednocześnie to jest jedna sprawa, żeby nawet jeżeli po czasie się dowiemy, no to ponownie umieć się zachować następnym razem. Ale po drugie, żeby nie popadać w jakąś skrajność tutaj, prawda? Że są poglądy, są postawy, z którymi się po prostu nie zgadzasz. Masz to dobrze uargumentowane, masz to dobrze przemyślane. To nie jest tak, że to cię denerwuje i dlatego nie chcesz o tym słuchać, tylko być może naprawdę rozważyłeś tę sprawę i uważasz tę postawę za nawet nie tyle nieoptymalną, ale nawet złą. I to nie znaczy, że nie możesz kontaktować się z ludźmi, które taką postawę którzy taką postawę przejawiają. No ale jeżeli wyjdzie temat rozmowy, no to stajesz na swoim, no bo masz argumenty do obronienia, prawda? I nie ma problemu w stwierdzeniu, okej, jestem przekonany co do tego tematu, mogę wysłuchać twoich argumentów, ale póki co mam to, że tak powiem, przemyślane. Nie? I nie jest łatwym znalezienie, że tak powiem, odpowiedniej równowagi między tym wszystkim, ale nie będę miał tu chyba lepszej porady niż po prostu balansowanie między tym, ponieważ jak wiele filozofii wskazywało, życie to jest ciągłe znajdywanie równowagi. I to nie jest tak, że to jest... Nie wiem, ja się też mam wrażenie, dorastając, prawda, czy tam może trochę rozczarowałem tym, że nie da się, że jeżeli znalazłeś takie jedno wygodne miejsce w swoim życiu i wydaje ci się, że już więcej nie trzeba się ruszać, to pewnie coś jest nie tak. Że prowadzenie takiego naprawdę, mam wrażenie, to jest taka moja opinia, tak, że prowadzenie takiego twórczego, kreatywnego, rozwijającego życia to jest ciągłe znajdowanie równowagi, ciągłe balansowanie, żeby nie przechylić się za bardzo w drugą stronę. I to jest może trochę wyczerpujące, ktoś mógłby powiedzieć, ale to jest też przygoda. I nie wiem, co więcej mógłbym dodać. Dzięki. Dzień dobry. Ja właściwie mam dwa pytania i oba są związane z bycia właściwie twórcą internetowym. I jedno jest bardziej lżejsze, drugie jest bardziej cięższe, więc może zacznę od tego lżejszego. Czy gdyby na przykład YouTube do niczego by się nie przyczepił, jaki jest taki materiał, który zawsze byś chciał zrobić, ale masz tekst głowy, YouTube na to by nie pozwolił, natychmiast by demonetyzacja albo by uciął zasięgi non-stop? Musiałbym się zastanowić, bo są takie tematy, na przykład historia antysemityzmu. O, to brzmi fajnie. No, ja wiem, ale to jest temat, który nie tylko jest kontrowersyjny, bo dotyka kontrowersyjnej kwestii, ale to dodatkowo jest temat kontrowersyjny, za którym mógłby polecieć, no nie wiem, czy mógłby polecieć, może przesadzam, tak, ale trzeba było... Ilość delikatnego podejścia do tego tematu, jest to temat, który być może mógłby zostać potraktowany nader wrażliwie przez algorytmy i moderatorów. Tak? I to nie znaczy, że ten materiał nie powstanie, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, ale jest to temat, który musiałby powstać po prostu z należytą delikatnością. I są takie tematy, które trzeba robić z należytą delikatnością, bo inaczej ostatnio odcinek o awatarze, tym niebieskim, został zdemonetyzowany za przytoczenie cytatu z pracy akademickiej na temat traumy, jaką mieli ludzie, bo to był odcinek na temat traumy wirtualnej jakiegoś profesora, gdzie opisywał
to, co ludzie przeżywali oglądając w telewizji wydarzenia z 11 września. I moderator poręcznej weryfikacji uznał, że to jest, nie wiem, promocja terroryzmu, coś takiego. No i poszła demonetyzacja, prawda, za cytowanie pracy akademickiej. Więc są takie tematy. Okej, więc teraz może bardziej konkretne. Przynajmniej w moim środowisku spotkałem się z tym, że niektórzy twórcy mają ogromny wpływ na to, jak może się zmienić taka osoba. I na przykład ja uważam, że twórcy jak ty albo projekt TLDR bardzo angażują tak ludzi, że pomimo, że się nie lubimy, może schowajmy noże i porozmawiamy, o co chodzi. I tutaj dochodzą też tacy twórcy jak Andrew Tate i jego, z przeproszeniem, jak to on określa, mentalność zdobywcy. I w pewnym sensie moje pytanie jest bardziej do ciebie. Czy ty, kiedy robisz jakikolwiek materiał, zastanawiasz się, że oj, to może odbić się w bardzo zły przekaz niż ten, który ja bym chciał przekazać może? Tak. O ile dobrze zrozumiałem pytanie, czy tworząc materiał się martwię, że ten fragment może wywołać nie taki przekaz, jaki bym chciał? Tak, dobrze zrozumiałem? Tak, bardziej takie, że czy podejrzewam, że znasz swoją widownię. Czy moja widownia, znając moją widownię, odbierze to źle, albo nie w taki sposób, jak chcę to przekazać innym. Tak, cały czas się zastanawiam nad tego typu rzeczami i bardzo często są zmiany w tekstach na zasadzie okej, że za pierwszym razem ująłem to i może nawet to jest technicznie poprawnie, ale to może wywołać niepożądane wrażenie, że tak się wyrażę. Okay. Więc tak, bo to, jeżeli to jest przekaz, prawda, tego typu audiowizualny, to trzeba zwracać na tyle, na ile dajemy radę, tak? Trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, co dosłownie, jakie jest dosłowne znaczenie tego, co się mówi, ale też jakie to ma wrażenie sprawić, a też jakie wrażenie to sprawia, ponieważ może to sprawić wrażenie potencjalnie czasem nawet szkodliwe, tak? W sensie, no tak, trzeba zwracać uwagę na tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że czasem mi wychodzi nawet. Dobrze, ja dziękuję bardzo. Tutaj głos koledze za mną. No dobrze, cześć Szymon. Takie mam pytanie. Zrobiłeś kiedyś film odnośnie polaryzacji światopoglądów między młodymi Polkami a młodymi Polakami, nie wiem czy pamiętasz. Czy w związku z tym, że jest taka trochę bardziej powiedzmy polaryzacja właśnie w związku ze światopoglądem, sądzisz, że wraz z czasem powiedzmy tego trendu jakby tak w społeczeństwie przed Polski, czy będzie coraz większy problem z dogadaniem się w kontekście przed związków, no bo mówisz, że w kontekście przed pracy czy koleżeństwa, no to jeszcze może się dogadać, tak, nie trzeba wchodzić, no ale jednak kwestia związku, no to jednak bardziej intymna sfera. Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że mimo wszystko nieszczególnie. To znaczy... Że wiesz, wartości zbyt mogą poróżnić, tak? To znaczy chodzi mi o to, że ja mam ograniczony przekrój patrzenia na to, prawda, i możliwe, że dojdzie to do takiego plemiennego zacietrzewienia, że ludzie się będą wykluczać na podstawie tego, na kogo głosujesz, ale ogromna większość ludzi, w tym ludzi młodych, jednak traktuje poglądy polityczne jako tam drugą, trzecią, czwartą warstwę swojej osobowości. I ja znam ludzi, którzy są, że tak powiem, bardzo zaangażowani w konflikty światopoglądowe, ale jednocześnie są w stanie schować to do kieszeni, kiedy nagle się okazuje, że dochodzą do głosu znacznie głośniejsze bodźce z ich wnętrza, jakie zwykle dochodzą przy wyborze partnera, partnerki. To znaczy konflikty, wbrew pozorom, wydaje mi się, że problemy na warstwie budowania relacji damsko-męskich obecnie w Polsce oczywiście są i też rosną, ale mam wrażenie, że to są to ogólnie, nie wchodźmy w ten temat, bo to jest długi temat, ale że są to bardziej problemy związane z przemianami kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, jakimiś tam jeszcze, a ta polaryzacja polityczna wydaje mi się, że mimo wszystko to jest względnie mały aspekt tego problemu. Czyli normalnie mogą się dogadywać. No, to nie tyle, że mogą się dogadywać, bo to jest tak, wiesz, bo to jest tak, jak ich zapytasz, to powiedzą, że nie, ale jak ich zostawisz na 5 minut samych w poczekalni, to nagle się okazuje, że mogą jednak. Tak mi się wydaje. Ponownie, ja jestem 10 lat starszy, więc może się okazać, że ja mam już inne podejście do tego wszystkiego, ale mam wrażenie, że to nie jest aż tak duży aspekt tego problemu, jak się czasem próbuje przedstawiać. Okej. Zrobiłeś też odcinek o Chinach. Skąd bierzesz źródła odnośnie Chin? Bo powiedzmy, przynajmniej w moim poglądzie to wyglądało trochę jak branie z mainstreamu. A na przykład polecam takie osoby jak Leszek Ślazyk czy Bogdan Góralczyk, którzy spędzili odpowiednio 30 i 50 lat w Chinach.
i mają bardzo kompletnie inne podejście niż to, co mainstream, powiedzmy, zachodni tłumaczy o Chinach. Czy rozważałeś może patrzenie z takich Nie znam tych alternatywnych osób, nie znam tych osób, więc ciężko mi się odnieść. Natomiast tak, generalnie tworząc tego typu materiały raczej korzystamy z publicznie dostępnej wiedzy, więc w sensie ja nie wykluczam, że może istnieć jakieś alternatywne podejście, które umyka temu mainstreamowi. Wiesz co, jeżeli uważasz, że na przykład są takie osoby, które przedstawiają jakąś, najlepiej na jakiś konkretnym przykładzie aspekt tego. No, wiele, kulturowo, mentalności, jasne, poglądów, wszystko. Jasne, jeżeli to wiesz co, możesz na przykład napisać do nas maila, wiesz, z jakimś opisaniem tych osób i podlinkowaniem jakichś ich dzieł, bo możemy, wiesz, to jest może Masa dobra, filmów mają. no ja rozumiem, no ale mówię, że no ja osobiście nie znam tych Mogę osób. z doświadczenia powiedzieć, że rzeczywiście odpisują na maile. Tak. Dobrze. Więc odpisujemy na te maile, może by się udało na przykład z taką osobą porozmawiać, prawda? No ale to zapraszam, odsyłam na maila po prostu. I teraz tylko 2 szybkie pytanka. Przejść już bo kończy nam się czas. Pan Szymon zostanie już jeszcze, szybkie. ale za tobą jest jeszcze kilka osób, a mamy Dobrze. niecałe 15 minut, więc jeżeli można, to już po jednym pytaniu od każdej osoby. Przepraszam, że tak wychodzi, ale Szymon zostaje, więc będzie można mu zadać jeszcze pytanie osobiście. Proszę. No to ja chciałam powiedzieć, bo tak słuchając ciebie się zastanawiałam, bo mieszkałam 7 lat we Francji, od 12 do 19 roku życia i ogólnie to mam wrażenie, że są jakby też takie bańki, z których w pewnym momencie nie można już wyjść, bo na przykład jest bańka myśli polskiej. I na przykład będąc tam, jakby dla mnie to było normalne, że w moim liceum powiedzmy około zawsze 5% ludzi określało się jako komuniści na przykład. Co w Polsce jest, no nie wiem, jakby ja nagle tak, ktoś mi pierwszy raz tak coś takiego powiedział i tak, kurczę, ten masakra, a potem to dla mnie było takie normalne, albo że, no bo tam właśnie jest taka też partia tam trzecia właśnie z kolei, która też tam się bije i jakby o to miejsce i oni mają taką inną wersję komunizmu, no nie wiem, coś takiego. No albo na przykład, że mówimy właśnie o II wojnie światowej i jest, że faszyści to właśnie, znaczy, że nazizm to, że nie w Niemczech, tylko że w każdym kraju w Europie byli naziści i była też opozycja i wszędzie porówno i że na przykład, no w sensie, no ale naprawdę, no mam takie po prostu rzeczy i potem wracam do domu i mam takie, ojej, łeb mnie boli, w sensie jakby takie, albo na przykład, że było takie, no tak, no i też w Auschwitz właśnie było to, że robili też różne rzeczy właśnie z ciał żydowskich i taka cisza i nagle wszyscy się śmieją. I takie, o co chodzi? Mówi, naprawdę takie bajki opowiadasz, skąd ty w ogóle to coś takiego mówisz? Przecież to jest, w sensie wojna i tak była tak okrutna, a ty jeszcze jakieś takie science fiction wyciągasz. A ja tak stoję, ale muzeum jest w Auschwitz. Byłaś w muzeum w Auschwitz? No akurat mój tata był. No właśnie, ale to jest udokumentowane. Gówno, prawda? I tak i stoisz i wszyscy się śmieją i masz takie, czy ze mną jest coś nie tak? I chodzi mi o to, że takich baniek po prostu takich, że tak się zastanawiałam, jak mówiliśmy właśnie o Twitterze, o różnych forach na przykład międzynarodowych, to w pewnym momencie sobie myślę, czy to ma jakikolwiek, znaczy może nie jakikolwiek, ale na przykład sens, jeżeli u tamtych ludzi oni już od pokoleń się uczą takiej wersji historii albo takiej rzeczy, to o czym my tak naprawdę gadamy międzynarodowo, więc tak... Świetne opisanie sytuacji i tak, ale zwróć uwagę, że nasza różnica między powiedzmy Francją a nami jest jeszcze nie aż tak duża, bo jak weźmiemy różnicę między nami a Rosją, no to jest wojna, nie? I oni mają kompletnie i jeszcze bardziej spaczone patrzenie na historię. Masz rację, że są takie bańki narodowe, zwłaszcza patrzenia na historię, natomiast w kwestii historycznej ktoś ma rację, a ktoś się myli. Tak? Jeżeli jedna osoba mówi, że w Auschwitz robiono rzeczy z ciał pomordowanych, a druga osoba się śmieje, to jedna osoba ma rację, a druga się myli w tym aspekcie. I warto, wiesz co, to jest trudne doświadczenie, tak? Być jedyną, która wie, a być otoczonym przez, że tak powiem, bandę ignorantów w tym aspekcie. Ale nie będę miał lepszej porady niż
to, że gdybyś, podejrzewam, że wiedząc tego typu rzeczy, zwłaszcza na tematy tak ekstremalnie ważne, które były jeszcze niedawno, to nie jest żadna antyczna historia, prawda? Żyją jeszcze ludzie, którzy tego doświadczyli. Podejrzewam, że gdybyś na przykład siedziała cicho, prawda? Albo stwierdziła, że to jest nieważne, niech sobie myślą, co chcą, to podejrzewam, że potem miałabyś do siebie pretensje. Więc większe niż negatywne uczucie związane z tym, że chwilowo nikt nie chce dostrzec tej prawdy. Wiesz co, nie wiem, nie byłem na twoim miejscu. Natomiast oczywiście, że to wszystko ma wpływ, tak? I na pewno w naszej polskiej bańce też są tego typu aspekty, które da się, ale właśnie o to chodzi w sięganiu do tych innych baniek, prawda? Ponieważ to jest mega wartościowe doświadczenie, to co opowiadasz w tym momencie, nawet tutaj dla ludzi z sali. Prawda? W twoim filmie powiedziałeś też na przykład, że zawsze będziemy uznawać Hitlera jako złego, bo może urośnie do takiej mitycznej jakiejś postaci czy coś takiego. A ja mam takie, w sumie we Francji to jeszcze trochę tak to potrwa i wszyscy o nim zapomną i tak, więc jakby co to za... Jakby w sensie... Znaczy jasne, w sensie to chodzi bardziej o naszą, że tak powiem, nasz krąg kulturowy, bo na przykład w krajach arabskich, w Indiach, nie? W sensie to jest jakaś losowa postać z historii, który kogoś tam mordował, ale ilu takich nie było, prawda? Więc jasne, że to jest ograniczone do pewnej takiej lokalizacji kulturowej, ale tym bardziej warto porównywać te perspektywy, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o perspektywy na historię, to ponownie w ogromnej większości są rzeczy niejasne. Jasne, oczywiście, że są rzeczy niejasne, ale w ogromnej większości przypadków jest jakaś prawda, do której da się przynajmniej przybliżyć w tym aspekcie, prawda? I warto, nawet jeżeli jesteś jedyną osobą, wiesz co, ja miałem też ciekawe doświadczenie, pracowałem przez jakiś czas w Hiszpanii na projekcie po prostu i tam goście mnie chcieli strasznie przekonać do tego, bo pytali się mnie, bo tam komuniści właśnie weszli do rządu, tak jak tam byłem, ja tam byłem, nie wiem, 2 miesiące, zanim wyjechałem, ten rząd upadł, ale byli goście, którzy mnie, inżynierowie, nie, wykształceni ludzie, którzy się dopytywali, czy u nas w Polsce komuniści są aktywną siłą w polityce? Nie, u nas to jest zakazane, partie komunistyczne, nie? No i wiesz, i reakcja tych ludzi jest taka, to przecież to jest dyktatura, że nie macie demokracji, jak komuniści nie mogą się zrzeszać w partię, prawda? A czy u was mogą być partie faszystowskie? No nie mogą. No Czyli mogę tutaj dodać, bo ostatnio byłem w Portugalii, tam też niedawno były wybory i na plakatach partii komunistycznej jest sierp i młot. I tam nikt nie widzi tak jakby w tym nic złego, więc oczywiście pomimo, że oni też mają dosyć... Ale to jest doskonały akurat przykład tego, że komunizm jest tolerowany w krajach, w których nie rządzili komuniści. Dobrze, to dziękuję. Dobry wieczór. No ja mam też takie pytanie ze sfery YouTube'owej. Jako jesteśmy w tej bańce YouTube'a, jest tam konkretny algorytm, który bardzo nie lubi właśnie kontrowersyjnych wypowiedzi, jak już to było poruszane. Aczkolwiek promowane są tam treści lewicowe bardziej niż prawicowe. To znaczy, że z mojej obserwacji oczywiście to wynika, że na 10 filmów jeden będzie prawicowy, 3 będą lewicowe. 10 filmów na YouTubie? Na YouTubie, dokładnie. Co jeszcze zauważyłem, nawet temat kontrowersyjny, który dostanie demonetyzację, ale będzie popierał jakby właśnie tą prolewicę i jest dalej promowany tak samo, jakby nie był zdemonetyzowany. Więc jak się wypowiadać w YouTubie? Bo tak naprawdę nawet nie da się być bezstronnym, bo wystarczy małe przejęzyczenie, żeby urazić którąś ze stron. Zawsze któraś ze stron się przyczepi. Znaczy, mogę dopytać, czy ty masz platformę swoją jakąś na YouTubie? Być może mam. Być może mam. Okej. Więc tak, nie wiem, ja mam inne wrażenie po moich doświadczeniach z YouTube'a. To znaczy, mam wrażenie, że YouTube jest raczej bardziej w stronę konserwatywną przechylony, jeżeli chodzi o ilość treści. O ilość. Że więcej treści jest konserwatywnych na YouTubie. Mam takie wrażenie. Znaczy, zwłaszcza jeżeli patrzymy na przykład na bańkę amerykańską. W Polsce wiadomo, może być jeszcze trochę inaczej. Ale chociaż też myślę, że w Polsce jest więcej tych treści około konserwatywnych bardziej. Natomiast czy algorytm jest podrasowany tak, żeby
bardziej dozwalać treści progresywne? Nie wiem. Nie jestem wcale przekonany, aby tak było. Wiem na przykład, że jeszcze jakiś czas temu bardzo duże problemy z demonetyzacją miały wszelkie treści aktywistów LGBT, bo przecież wszystko, co kojarzyło się z tęczą, było z automatu demonetyzowane jako treść kontrowersyjna, właśnie na takiej samej zasadzie. Natomiast z własnego doświadczenia i z doświadczenia bardzo wielu innych osób, myślę, że nie jest niczym zaskakującym dla nikogo, kto miał styczność z moderacją YouTube'a, to, że moderatorzy YouTube'a mają zdecydowanie przechył w stronę progresywną i to nawet bardzo. Ale to są moderatorzy, a niekoniecznie algorytmy. I to jest skomplikowany temat i nie wiem dokładnie, ja się też dopiero uczę, jak w tym operować, bo to się cały czas zmienia. Ja podejrzewam, że sami ludzie, którzy to tworzą, nie do końca wiedzą, jak to działa, tak naprawdę. Ja bardzo lubię to porównanie, że algorytm YouTube'a jest jak pogańscy bogowie, to znaczy, że im się składa ofiary, prawda, i oni mogą, i składasz te ofiary, dopóki nie obsypią cię złotem, prawda, dopóki nie dadzą pozytywnej jakiegoś punktu zwrotnego i wtedy wydaje ci się, że ich obłaskawiłeś, ale potem nagle się okazuje, że następnego dnia zmieniają zdanie i cię zabiją za to, za zrobienie tego samego, co dzień wcześniej. Więc nie mam dobrego pomysłu, jak mówić na YouTubie. Dyplomatycznie. Na YouTubie mówić dyplomatycznie. Na YouTubie można bardzo dużo powiedzieć, wbrew pozorom, tylko trzeba wiedzieć jak. I tak, to nie jest bezstronne miejsce, bo tak jak mówię, moderacja jest, myślę, że przechylona, prawda, w określony sposób, ale można na YouTubie powiedzieć naprawdę bardzo dużo i wbrew pozorom te narzędzia demonetyzacyjne, YouTube się stara mimo wszystko wyświetlać reklamy na jak największej liczbie tego, bo oni na tym zarabiają. I patrząc na perspektywę 5 lat, jest lepiej z demonetyzacją niż było, moim zdaniem. Że te algorytmy są jednak bardziej precyzyjne. To znaczy dalej jest o co się kłócić, tak? Ale jest lepiej niż było, więc myślę, że nie jest aż tak źle, jak się czasem maluje. Okay, dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Jakie sposoby na wychodzenie z baniek tych klasowo-społecznych by pan polecił? Obcowanie z normalnymi ludźmi. I w sensie to jest takie bardzo, że tak się wyrażę, z normalnymi ludźmi. Panowie, to co mówiłem, wy tu nie jesteście w przestrzeni, w cudzysłowie, normalnych ludzi, tak? No w sensie będziecie ludźmi, którzy mają dobrą pracę w dużym mieście i są z wyższym wykształceniem, tak? To znaczy jesteście tak naprawdę studenci. Kiedyś studia wyższe tworzyły elitę narodu, tak? W tym momencie wszyscy idą na studia, więc to jest trochę niemożliwe, żeby tak się działo, ale nadal jest skrzywienie, powinno być w tym kierunku. Ja gorąco zachęcam do maksymalizowania codziennych interakcji z ludźmi, którzy cię otaczają, tak? To tak w autobusie nawet? Albo... Jeszcze raz? Chciałem serdecznie polecić psa i rozmawianie z ludźmi na spacerze. Ale nawet takie pierdółki, nie wiem, z panią sprzątającą w twoim bloku, z osobami, znaczy, nie wiem, pewnie nie odprowadzasz dzieci do przedszkola jeszcze, prawda, ale mijasz ludzi, prawda, i kiedyś, zwłaszcza jak życie było ograniczone bardziej do takich wioskowych, że tak się wyrażę, baniek, to miałeś interakcję z tymi ludźmi, których mijałeś codziennie na chodniku, z panią w sklepie, z panem, który pilnował ci czegoś tam. Z ludźmi, może tak, ja osobiście zachęcam do nadmiernej nawet uprzejmości wobec wszystkich osób, które wykonują dla ciebie jakąkolwiek usługę. W sensie nawet jeżeli płacisz za nią, zwłaszcza gdy płacisz za nią, prawda? Ponieważ zwłaszcza jeżeli jesteś w takiej bańce wielkomiejskiej, prawda, plus, prawda, to prawdopodobnie są ludzie z innych środowisk i z niektórymi z tych osób sama ta nadmierna, w cudzysłowie, uprzejmość może być zaczęciem do jakiegoś kontaktu po prostu, który właśnie może odrobinę wynieść cię z tej bańki. I no mówię, to jest takie może trochę prozaiczne, ale zachęcam do posiadania życia sąsiedzkiego nawet, prawda? Do tego typu rzeczy, bo to jest zaniedbane, mam wrażenie, we współczesnym świecie. Tak, wszyscy mają znajomych na Facebooku, a nikt nie wie, kto mieszka naprzeciwko, prawda? I mówię, to są takie proste, że tak powiem, niskopoziomowe porady. Dziękuję bardzo. Ale warto od tego zacząć. Cześć. Odnoszę wrażenie, że wiele ludzi zainteresowanych tematem sztucznej inteligencji jest bardzo pozytywnie do niego nastawiona i ja odnoszę zupełnie odwrotne wrażenie w kontekście samego siebie. W sensie mnie, szczerze mówiąc, trochę ten temat gdzieś tam stresuje i chciałem cię zapytać,
czy ty się może na przykład boisz sztucznej inteligencji i czy uważasz, że być może za mało się tym przejmujemy? Jestem przerażony tym tematem jako robotyk z wykształcenia. Ja mówię zupełnie poważnie, a najbardziej przeraża mnie to, że wszyscy się cieszą. W sensie, to znaczy, mówię zupełnie poważnie, być może trochę fatalizuję, ale tempo przyrostu, tempo rozwoju sztucznej inteligencji mnie jako robotyka przeraża. Ponieważ ja wiem, że są pewne ograniczenia sprzętowe. To nie jest tak, że bo niektórym się wydaje, że to będzie rosło w nieskończoność i potem będzie ta osobliwość, prawda, i koniec świata. Ale są pewne ograniczenia nawet czysto hardware'owe, czysto sprzętowe, prawda, które zatrzymają to na pewnym etapie. Ale pierwszy lepszy przykład. Jeszcze jedna generacja czatu GPT i on będzie pisał prace magisterskie. Bo praca magisterska w większości przypadków jest mimo wszystko odtwórcza. Tak? To nie jest doktorat, gdzie musisz wymyślić coś nowego, tylko odtwórcza. W momencie, gdy ChatGPT będzie pisał prace magisterskie, nie będzie żadnego powodu, dla którego jakikolwiek człowiek miałby ją napisać. I nagle się okazuje, że trzeba w ogóle zmienić system kończenia tych studiów, bo nie ma sensu, żebyś ty robił coś, co... Bo to jest póki co, pisanie pracy magisterskiej to jest jednak pewne katalogowanie wiedzy dla jakichś przyszłych pokoleń, prawda, i tak dalej. Być może już teraz to jest trochę przestarzałe w erze internetu, ale to jest taki pierwszy lepszy przykład, który was czeka, że być może zanim wy skończycie studia, okaże się, że robicie pracę kompletnie jałową, bo została ona zautomatyzowana. I to jest tylko jeden przykład, tak? I nie wiemy, gdzie to pójdzie. Natomiast tak jak wszystkie tak naprawdę rewolucje technologiczne zawsze w pierwszej kolejności tworzyły dysproporcję społeczną między ludźmi, którzy mają dostęp do tych narzędzi i ludzi, którzy nie mają dostępu do tych narzędzi. Jak bardzo pięknie zaobserwował C.S. Lewis, technologia to nie tylko zdolność człowieka do panowania nad przyrodą, ale zawsze jest to również zdolność człowieka do panowania nad drugim człowiekiem. I tak jak w historii, tak, państwa, które pierwsze miały broń palną, po prostu zniszczyły państwa, które nie miały tej broni palnej w innych miejscach świata na przykład, prawda? Może się okazać, że na przykład sztuczna inteligencja będzie tak dużym elementem nacisku politycznego, nawet niekoniecznie w temacie wojska, chociaż w ogóle wojskowego zastosowania sztucznej inteligencji jeszcze nie widzieliśmy, a wcześniej czy później zobaczymy. I też jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Natomiast tak, ja mam, już kończąc, bo wiem, że jest już późno, mam więcej obaw niż większość osób i najbardziej obawiam się tego, że nikt się tego nie boi. Okej, dzięki. To już nie kolega, mi się też Prosiłbym teraz o dwa bardzo szybkie pytania i dwie bardzo szybkie odpowiedzi. No to już kolega właśnie o jaj spyta, ja też o to chciałem spytać. To świetnie. No, dziękujemy. Nie wiem, ale po prostu mówisz to, Szymonie, tak na kanwie po prostu czysto z serii Metal Gear Solid 2 po prostu, bo po prostu obejrzałem ten odcinek i po prostu ja boję się też tego przyszłości, jak on ta gra po prostu nam serwuje i AI przejmującego kontrolę nad ludzką, kontekstem w ogóle myślą. I a propos tego AI, no i a propos jeszcze wychodzenia z bańki, no nie wiem, czy to jeszcze ma też jakiś wpływ na to, że większość, nie wiem, czy może, nie wiem jak to jest statystycznie, ale czy większość po prostu ludzi może po prostu problemy wynikającego bycia introwertykiem, tak jak ja na przykład jestem, po prostu odcina się od tego pozyskiwania i wychodzenia z baniek, pozyskiwania od innych osób właśnie jakiegoś tego światopoglądu, który no po prostu właśnie podejść do kogoś i spytać się o to, o czym sądzisz, a nie po prostu od pozyskiwania czyjegoś poglądu poprzez po prostu samą rozmowę z nim i przebywaniem z nim po prostu tak biernie, no poprzez zajmowanie się, Znajomianie się. No. Tak by też wchłaniamy też ich światopogląd, też zamykamy się w tych bańcach, nie dopuszczając się, no nie rozdwoimy się i też nie pozyskujemy każdej cennej informacji od każdego, tak właśnie też. Na przykład ja żałuję, że na przykład ile razy widziałem swojego kolegę z tych dzieciństw, którego tyle razy przebywałem na podwórku, się z nim bawiłem, a teraz już widzę go tylko po prostu jak na przykład odśnieża albo przed domem, albo idzie do sklepu, albo na autobus, czy tam się gdzieś śpieszy, no i to jest tak trochę smutne. Jakby, i co w tym momencie zrobić? Nie przemianować się nagle na ekstrawertyka i
żyć tak jak celebrytyk. Myślę, że w byciu otwartym, że tak, o ile na przykład wychodzenie z tych baniek społecznych czy światopoglądowych przez osmozę, że tak się wyrażę, tak, przez przebywanie samo z innymi ludźmi, myślę, że jest bardzo wartościowe, to naprawdę też warto pamiętać, że nie masz obowiązku angażować się w ogóle w życie polityczne i w posiadanie, w posiadanie skomplikowanego światopoglądu, skomplikowanych opinii na kontrowersyjne kwestie społeczne, tak? Znaczy, nie każdy musi się interesować polityką. Tak? Warto mieć świadomość tego, że inni ludzie mają ciekawe argumenty, ale to nie znaczy, że musisz być ciągle zaangażowany w zdobywanie i porównywanie swojej wiedzy z tymi innymi, swoich perspektyw, bo ludzie są różni. Tak? Jeżeli ta bańka się po prostu zamyka do świata politycznego, no to... To się do tego zamyka, bo mnie coś generalnie to jest taka personalna, społeczna aspekt tej społecznej tego. Tak, kończąc, że tak powiem, z tym aspektem społecznym myślę, że naprawdę ważnym jest to, żeby po prostu być otwartym na interakcję zupełnie z innymi ludźmi i rozumiem, że to jest też trudniejsze dla ludzi, którzy są bardziej introwertyczni, ale to też jest tak, no wiesz, ludzie różni mają różne predyspozycje i różne aspekty życia społecznego będą różnie trudne dla różnych ludzi, tak? I obawiam się, że nie ma przed tym dużo ucieczki, że tak się wyrażę. Też dałoby się więcej powiedzieć, ale idźmy dalej, bo się śpieszymy. Okay, to takie szybkie pytanie. Ja się chciałam dopytać o tego Facebooka i o usuwanie kont, bo raczej też nie mam wątpliwości co do tego, czy to jest dobry pomysł, bo raczej to jest zły pomysł, ale czy w ogóle można prywatnej firmie zabronić robienia czegoś takiego? Też to jest dosyć zabawne, że w ogóle Konfederacja jakby była tym wielce oburzona, zważając na to, że oni promują ten model wolnorynkowej gospodarki, więc... No właśnie, można się śmiać z ich hipokrytycznego narzekania na to, ale jednocześnie zauważać, że Facebook nie powinien tego robić. Czy można zabronić czegoś takiego prywatnej firmie, tak? No. Świetne pytanie. Obecnie nie ma narzędzi prawnych, które by do końca na to pozwalały, ale to dlatego, że monopole internetowe są kompletnie nowym zjawiskiem i prawo nie jest na to przygotowane, ponieważ Facebook, Meta, tak, mająca Facebooka i Twittera, kontroluje 80% tego rodzaju mediów społecznościowych. Instagrama kontroluje 80% tego typu mediów społecznościowych, a do tego nie powinno dojść. W sensie powinno zostać, tak jak się rozbija monopole na rynku paliw, znaczy akurat się tu nie rozbija, na rynku czegokolwiek innego, tak? Tak podobnie powinniśmy podejść do rynku internetowego, a tego się nie robiło, ponieważ to jest nowy temat i nie wiadomo, jak dokładnie w tym momencie na to zareagować, czy zmusić Metę do rozbicia się na mniejsze. Na przykład ja jestem zdania, że absolutnie nie powinno się pozwolić Google'owi przejąć YouTube'a. Prawnie. No tak jak się nie pozwala dużym firmom przejmować innych firm, żeby stały się monopolami, tak kilka lat temu Google przejął YouTube'a. Być może powinno było to zostać zablokowane. Nie wiem, jak w tym momencie dokładnie prawnie to rozwiązać, to jest pytanie do prawników, ale myślę, że pierwszym krokiem jest traktowanie tych platform jako fora publiczne. Ponieważ kiedy się traktuje to jako forum publiczne, to tak jak plac, prawda? Plac może być własny. Jeżeli się to traktuje jako fora publiczne, to można egzekwować od właścicieli tych platform respektowanie tam po prostu prawa, a nie tylko własnej, ponieważ to nie jest klub dyskusyjny zamknięty, tylko to jest forum publiczne dla wszystkich. I myślę, że jeżeli coś zajmuje 80% rynku medium społecznościowego, to można tak to traktować. Czyli na razie jeszcze nie wiadomo, ale chcemy się zastanowić nad tym. Tak. Okej, dobra, dziękuję. Dobrze, ja przepraszam, że musiałem tak poganiać, ale chciałem podziękować wszystkim Państwu za uczestnictwo, wszystkim osobom, które zadały pytania. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które pomogły zorganizować to wydarzenie. I mogę, ponieważ Szymon jeszcze zostaje, można kupić książkę, można dostać autograf, więc zachęcamy. No i zachęcamy oczywiście na przyjście na następną edycję, w której będzie Karol Modzelewski. Będzie to 5 kwietnia o godzinie 18 w środę w tym samym miejscu. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja też bardzo dziękuję raz jeszcze.